Zahacza też sam tytuł książki Dar Przywództwa, nie? Bo ja tam też taką stawiam bardzo odważną tezę, w którą mocno wierzę, że to jest dar, który jest darem dla wszystkich, nie? Przed tobą człowiek, który jest ojcem polskiej myśli o zwinnym zarządzaniu projektami, filozof, nauczyciel, a nawet nauczyciel liderów właśnie. Zaryzykuję takie też twierdzenie, że większość zespołów nie ma takiego komfortu, żeby przyjść do szefa, powiedzieć mu, że mu się coś nie podoba, że ten projekt jest do bani. Mindset liderów jest cały czas tym takim starym mindsetem. Tracimy w ogóle te autorytety. Nie ma autorytetów. Jakoś tak punktowywujemy też tradycyjne wartości, które społeczeństwo jako takie trzymało w kupie. Czego jeszcze boją się najbardziej dzisiejsi liderzy? Cześć. Dzięki, że tu jesteś. To będzie jedna z przyjemniejszych, ale i trudniejszych rozmów, jakie usłyszysz w tym roku, bo moim gościem jest ktoś, z kim chciałbym mieć kiedyś pełne kompetencje, żeby porozmawiać tak naprawdę. Z drugiej strony cieszę się, że będziemy rozmawiać już na tym etapie, bo wierzę, że za jakiś czas będziemy mieli okazję spotkać się znowu i chętnie wtedy wrócę do tego odcinka. Przed tobą człowiek, który jest ojcem polskiej myśli o zwinnym zarządzaniu projektami. Jako jeden z pierwszych wprowadził te pojęcia na polski rynek w jego poprzedniej książce Scrum o zwinnym zarządzaniu projektami. To człowiek, który z całą pewnością posiada growth mindset oraz ma to, czego nam wszystkim brakuje, czyli odpowiednią, skromną, niezaburzoną przez ego postawę pozwalającą, w co głęboko wierzę, rozwijać się szybciej niż ludzie pozbawieni umiejętności przyjęcia jej. Filozof, nauczyciel, ale nie taki klasyczny, jakiego spodziewamy się w szkole, tylko taki, który wierzę, że pozwala tobie samemu odkryć to, czego chcesz się dowiedzieć. Dobry lider z całą pewnością, a nawet nauczyciel liderów właśnie. Oto przed tobą autor podcastu Manager Plus oraz najnowszej książki Dar Przywództwa, konsultant, doradca i nauczyciel liderów w kontekście budowania relacji, nie tylko z otoczeniem i nie tylko. Kierownik programowy Agile Leadership na Uniwersytecie SWPS, jednocześnie muzyk jazzowy, a prywatnie otwarty, pogodny człowiek, który, mam wrażenie, zostawia po sobie tylko i wyłącznie pozytywną wibrację. Oddaję ci mojego gościa, a przed tobą Mariusz Hrabko. Cześć, dzień dobry. Mariusz. Jaki wstęp fajny. Ile go pisałeś? Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo z tymi wstępami jest tak, że ja wiem, że nie da się go napisać na jednym posiedzeniu. To musi gdzieś dojrzeć, wykiełkować, musi się uklepać i powstaje dosyć długo. W długim procesie, gdybym miał zliczyć minuty, to pewnie nie byłby jakiś to ogrom czasu, ale gdybym miał zliczyć dni, no to jest to dosyć długi proces. No ująłeś tam dużo fajnych rzeczy, z tym nauczycielem mi się podobało bardzo. Mhm. Czujesz się jako taki nauczyciel właśnie? To w ogóle jest, wiesz, taka moja idea fix trochę, żeby tak uczyć ludzi, żeby w ogóle mieć takich nauczycieli, mentorów. Dla mnie to było bardzo ważne. Jak patrzę sobie w ogóle na pracę swoją, też na liderów, szefów, z którymi miałem do czynienia, to najfajniej mi się pracowało z takimi, którzy mi pokazywali kierunek, ale zostawiali dużo przestrzeni do działania. Jakoś tak. Miałem też takich szefów, którzy się nie potrafili w pewnym momencie odciąć. Ja czułem, że już jestem na innym poziomie, a cały czas dostawałem jakieś takie instrukcje, jakbym dopiero zaczynał, nie? I to jest takie, Trzeba wyczuć ten moment, jak kogoś uczysz też. I sam staram się to robić też z ludźmi. Chociaż mam dużą frajdę, tak jak wyciągnąłeś się z WPS i studia Agile Leadership, że przychodzą tam naprawdę fajni ludzie, którzy wiedzą, czego chcą, bardzo świadomi. I to jest... Ja mam czasami problem, jak wracam później do firm, żeby pracować z liderami, bo nie ma tego mindsetu, nie? Takiego bardzo otwartego, chłonącego wszystko i takiego mindsetu, który nie widzi żadnych problemów, nie? Żeby iść do przodu. To jest bardzo cenne. Mhm. To, o czym powiedziałeś, to Szymon Nagacz kiedyś mi powiedział, tak mi utkwiło w pamięci, że najgorsze, co może zrobić konsultant, to udzielać odpowiedzi niepytanych. To zdarza się. Okej. Twoja definicja przywództwa bardzo mi się fajnie przykleiła do mnie. Zgaduję, że dochodziłeś do niej latami, bo czuję, że tak dobre rzeczy właśnie potrzebują wielu iteracji, wielu przemyśleń, a są często ujęte w jedno zdanie.
Przywództwo jest osadzone na matrycy relacji. Przywództwo jest relacją, która niesie pomoc. Jeśli potrafisz stworzyć określony typ relacji z drugim człowiekiem, to jest szansa, że wykorzysta on ją do własnego wzrostu. Doszedłeś do tej definicji. Jak w ogóle? Bo wydaje mi się, że gdybym zadał to pytanie setce przedsiębiorców, liderów, to mogłoby nie paść ani jedna tego typu odpowiedź. Wiesz co, każdy ma też swoją jakąś definicję. Ja też się tego nauczyłem, że tak jak pracuję z liderkami, z liderami w firmach, to każdy ma jakiś swój obraz, jakieś imago tego lidera, które sobie definiuje i od tego też zależy później to, jak prowadzi firmę, prowadzi zespół ten ktoś. No moja definicja, ja długo szukałem jakiejś właśnie definicji i to jest w ogóle ciekawe pytanie, które zadałeś a propos definicji. Też go lubię czasami zadawać gościom w podcaście, bo właśnie ono trochę pokazuje, jak myślisz, jaki jesteś i jak postrzegasz w ogóle przywództwo. Kiedyś miałem taki moment, taki efekt wow, jak poszedłem trochę w psychologię i zacząłem się interesować w ogóle relacjami w kontekście relacji terapeutycznych. Jakoś tak gdzieś czułem, że jakby relacja terapeutyczna, jak mamy terapeutę i mamy osobę, która prosi o pomoc, bardzo jakoś jest mi bliska w ogóle relacją takim liderskim. I pamiętam, że trafiłem na Carla Rogersa, na jego pracę i zacząłem trochę czytać. On dużo w ogóle pisał o relacjach terapeutycznych i w zasadzie złapałem się na tym, że w sumie to pisze o przywództwie, o tym, jak to powinno wyglądać, jak jest. Później czytałem Jaloma trochę też o też relacjach terapeutycznych i ta relacja gdzieś tam cały czas się pojawiała i jest to też bardzo bliskie temu, w co wierzę właśnie, że przywództwo jest takim sposobem relacji, właśnie to, co podkreśliłeś, które ta relacja służy właśnie wzrostowi drugiej osoby. Jeżeli inni przy tobie się rozwijają, jeżeli inni przy tobie czują się bardziej autonomiczni, bardziej tacy właśnie niezależni, bardziej zdrowi, potrafią samodzielnie myśleć, to jest super. Jakby to jest kierunek, w którym jako lider, liderka powinieneś iść. A nie zawsze tak jest. Nie są takie relacje, które są gdzieś tam obarczone strachem mocno. Jak się pojawia strach, lęk w relacji, to zauważ, jak to wszystko wygląda. To widać też bardzo fajnie na relacjach rodzicielskich, jak się dzieciak boi rodziców, jak się boisz w ogóle nauczyciela, jak się boisz mentora, jak się boisz kogokolwiek, to możesz podejmować bardzo irracjonalne decyzje. Ja kiedyś pamiętam, że też w newsletterze wyciągnąłem, tak się zastanawiałem, czy to robić, czy nie, ale jakoś tak wtedy pomyślałem właśnie o lęku i strachu w przywództwie, co to może nam robić, jak była sytuacja z Markiem Niedźwieckim w Trójce i ta taka irracjonalna decyzja dyrektora, która postawiłem taką hipotezę, że być może w ogóle nie wynikała z tego, że przełożeni mu kazali się tak, a nie inaczej zachować, czy jego przełożony, tylko po prostu właśnie relacja, która jest napędzana strachem, jakimś takim lękiem o to, co się może ze mną stać w tej relacji, może powodować, że ja będę zupełnie irracjonalnie się zachowywał i będę blokował przy okazji też rozwój innych ludzi, jak ktoś się boi, jak ktoś się lęka. Mamy mnóstwo takich zespołów, niestety zaryzykuję takie też twierdzenie, że większość zespołów nie ma takiego komfortu psychologicznego, bezpieczeństwa w ogóle w firmach, żeby przyjść do szefa, do szefowej i powiedzieć mu, że mu się coś nie podoba, że ten projekt jest do bani, że ja nie chcę tego robić, albo że się nie znam wśród kolegów, żeby powiedzieć, że potrzebuję pomocy, żebyś mi pomógł na przykład, bo ten temat jest taki świeży i nie czuję się w nim dobrze. No to jest taka praca, którą się buduje krok po kroku, małymi krokami, nie? Wrzucasz jakieś takie kuleczki zaufania, tak jak Brené Brown opowiadała o swojej córce, że właśnie ten słoik się napełnia, nie? Możesz łatwo to zaufanie stracić, możesz łatwo też spowodować, że ludzie się zamkną w sobie, schowają się do kryjówki, będą się okopywać w tych swoich kryjówkach. No i to przywództwo będzie takie mocno zamknięte, oparte właśnie na lęku, na jakiejś takiej niepewności. Mhm. Myślisz, że to dawanie przestrzeni ludziom to jest właśnie coś, co
co jest najbardziej wartościową rzeczą, którą możemy dać drugiemu człowiekowi, jeżeli chodzi właśnie o taki rozwój i co może dać największą dźwignię? Czy widzisz, że mogłoby być coś jeszcze lepszego? Ja to, wiesz, to są jakby moje takie obserwacje i też doświadczenia, które ja mam w kontekście swojej osoby i swojego rozwoju, ale też ludzi, z którymi pracuję. Ale wcześniej chyba ważne jest też to, żeby taki lider, liderka potrafili wyczuwać, gdzie ktoś jest, nie? Bo to nie jest tak, że możesz wejść, to jest często takim nieporozumieniem, że wiesz, ludzie myślą, że jak mówimy o wolności, autonomii, w kontekście na przykład samoorganizacji zespołów, jak dasz ludziom taką przestrzeń od razu, to wiesz, to oni polecą na Marsa, nie wsiądą do rakiety i to będzie coś niesamowitego. Zresztą wiele firm tak postrzegało niestety Agile, tą filozofię, którą się zajmuje w pracy jakby z ludźmi. Myśleli, że to będzie taka recepta, że w ogóle te ich zespoły nagle wystrzelą w kosmos. Tak, same. To tak niestety nie działa. Jest taka super książka, też wymagająca trochę, Ericha Fromma, Ucieczka od wolności, gdzie on próbował się zastanowić, co w ogóle takiego się stało w społeczeństwie niemieckim, że w czasach, kiedy wiesz, Hitler doszedł do władzy, że w ogóle było to możliwe, nie? Że ludzie, którzy byli racjonalni, nagle okazało się, że wybrali jako swojego lidera właśnie taką osobę. I on tam dużo pisze o takim ciekawym zjawisku, które też obserwuję w firmach, że ludzie tak naprawdę nie chcą wolności. To jest też bardzo ciekawe, nie? Że wolność jest dla wielu z nas ciężarem, że łatwiej jest, jeżeli jest właśnie szef, ktoś, kto będzie za ciebie podejmował decyzje, kto weźmie odpowiedzialność w swoje łapki, a ja nie będę musiał jakby, wiesz, wychodzić i podejmować taką inicjatywę. Ja się też kiedyś na tym złapałem, miałem dużą frajdę pracować przy takim projekcie symulacji trochę, dawania ludziom autonomii. Byłem na takich warsztatach w Holandii, miałem wtedy też przyjemność pracować w zespole z Frederikiem Laloux, który teraz jest bardzo popularny za sprawą książki Pracować inaczej i w ogóle organizacji turkusowych. No i myśmy tam symulowali trochę właśnie taką rzeczywistość. Symulowali w tym sensie, że chcieliśmy trochę podoświadczać. Taka była idea. Pracowaliśmy przez tydzień w takim projekcie fikcyjnym. Ja tam miałem swoje role. Byłem takim liderem marketingu. No i wpadłem w pułapkę. Właśnie byłem zaskoczony, że wiesz, ja ludziom opowiadam o tej wolności, o samoorganizacji, a nagle jakby mój mózg działa tak bardzo sztampowo, nie? Okazało się, że mieliśmy tam spotkanie takie statusowe w projekcie. No i jakoś tak, wiesz, odruchowo czekałem, aż ktoś mi powie, co mam robić, nie? Przecież okazało się, że przecież ja mam tą autonomię. Ustaliliśmy cele w ogóle mojej roli, ustaliliśmy, jakie są granice. No i nic, tylko działać, nie? A mój mózg podpowiadał mi, że słuchaj, szukaj kogoś, kto ci powie, będziesz bezpieczniejszy w ten sposób, nie? Kogoś, kto weźmie za ciebie odpowiedzialność. I wtedy sobie uświadomiłem, jakie to też jest trudne dla ludzi, którzy w ogóle wcześniej nie mieli do czynienia w ogóle z taką przestrzenią do rozwoju, że ja coś mogę zrobić sam, że wiesz, szef mi się nie będzie wtrącał. No to jest, tak jak mówiłem, nie dla wszystkich na pewno, w tym sensie nie dla wszystkich, że nie na każdym etapie twojego rozwoju jesteś na coś takiego gotowy. Myślę, że u mnie to przyszło dość szybko, to też trochę wynika z moich takich osobistych wartości. Jedną z moich wartości od samego początku, jak sobie kiedyś analizowałem swoją taką aksjologiczną mapę, mówiąc górnolotnie, to autonomia, niezależność to było coś, co u mnie się przewijało w zasadzie jeszcze od czasów, nie wiem, podstawówki, liceum. Jak startowałem w wyborach na przewodniczącego szkoły, to pamiętam, że każdy z nas miał taki speech do powiedzenia i sobie pomyślałem, że wróciłem do takiego momentu, jak to robiłem wtedy i pamiętam, że dużo mówiłem wtedy o autonomii, o niezależności, że my będziemy sami tutaj mieli wpływ na szkołę i to się u mnie cały czas gdzieś tam przewijało i w moich pracach zawsze było tak, że jak za dużo było takiego płynięcia z prądem, jak nie mogłem, wiesz, wymyślać czegoś nowego, zmieniać rzeczy, to był już taki sygnał, jak już wszystko działało, że wiesz, że ja powinienem gdzieś uderzyć do innej organizacji, gdzieś indziej się znaleźć. No i później po latach przyszedł pomysł na consulting, na doradztwo i wtedy się odnalazłem w tym bardzo fajnie. Ale ta niezależność gdzieś była. Nie wszyscy tak mają i nie wszyscy od razu będą się czuli, zwłaszcza zespoły, którym lider jakby ma dać taką samoorganizację. Ja też jak pracuję w firmach, to często jakby mówię o pewnych etapach takich, wiesz, to trochę tak jak z dzieckiem, które uczy się jeździć na rowerze. Na początku masz te kółeczka dokręcone, albo teraz jest kijek
jest rodzic gdzieś tam obok, nie? I to jest taki pierwszy etap, który jest bardzo potrzebny w ogóle zespołowi, żeby się uczyć samoorganizacji, ale to jest taki etap, kiedy zauważ, ten zespół jeszcze tej wolności nie ma, nie? Tylko wychodzisz z rodzicem, masz te, wiesz, pampersy, masz kółeczka, wiesz, że jak się kiwniesz, to się nie wywrócisz. No i to jest taki pierwszy moment i też ludzie na początku potrzebują takich prostych rzeczy. To też szefowie sobie z tego nie zdają sprawy, nie? Na przykład tego, żeby wiedzieć, kto za co odpowiada, kto jaką ma rolę w projekcie, kto nad czym będzie pracował, jaki będziemy mieli w ogóle proces, czy będziemy jakiś metod używać, narzędzi. No takie zupełnie basicowe rzeczy, można by powiedzieć. A później dopiero jest ten moment, jak dzieciak, wiesz, odkręcasz kółka, to też trochę trwa. Ja obserwowałem kiedyś, miałem taką swoją obserwację, że tak między 6 a 12 iteracji takich 2-tygodniowych mija, zanim te kółka można odkręcić temu zespołowi. Okay. No ale wtedy wiesz, no dzieciak idzie i wywala się na tym rowerze, zdarte kolano, ryk, próbujesz jakoś tam reagować, czymś jako rodzic popryskać, no ale wiesz, jest takie rozczarowanie, nie, całym tym pomysłem, kurczę, miało być tak fajnie na tym rowerze, miało być tak fajnie z tą wolnością, no mamy tą wolność w zespole, no ale to wiesz, to nie jest to, albo nie wiem, wyobrażaliśmy się sobie coś innego, nie? No i po kolei idziesz dalej i jest ten moment, kiedy dzieciak w końcu jedzie bez rodzica, nie? I też są inne potrzeby wtedy, nie? Bo wtedy patrząc na zespół znowu, jak sobie tą metaforę używam, to zespół potrzebuje takiego utwierdzenia trochę, że to co robi, to że ma tą wolność, ma tą autonomię, to jest dobre, nie? Że nawet jak coś nie wyjdzie, to fajnie jest mieć takie wsparcie gdzieś tam z boku. I wtedy w zespole też magiczne rzeczy się dzieją, nie? Ludzie się zaczynają wymieniać trochę funkcjami liderskimi. Każdy może być szefem, to jest takie też wywrotowe mocno w myśleniu, ale dochodzisz do takiego momentu wcześniej czy później, jak pracujesz nad tą autonomią w zespole. Bardzo ciekawy proces w ogóle. Tak. Mhm. Fajnie, że tak zarysowałeś to z lotu ptaka. Kilka myśli mi się nasunęło, jak widziałem, że notowałeś pilnie. Tak, jak w szkole. Tak, staram się zanotować kilka myśli, bo bardzo szybko mi uciekają. Wzrost drugiego człowieka, a plan lidera. Gdzie tutaj jest właśnie twoim zdaniem jakaś taka zdrowa granica? Ja się nad tym dosyć często zastanawiam, no bo są zespoły, w których lider zatacza sobie jakąś wizję, ale tak jak mówisz, one powinny być w pewien sposób autonomiczne i ludzie powinni mieć przestrzeń. Do którego momentu, czy da się w ogóle to określić, jak balansować z tym, żeby zespół jednak realizował wizję lidera, czy może właśnie nie, czy może ta wizja powinna powstawać też oddolnie? Radek Drzewiecki często o tym mówi, że te wizje, no nie może być tak, że zarząd sobie wymyśli wizję, misję i tak dalej i pójdzie do zespołu i ją przedstawi, bo ludzie nie będą chcieli jej realizować. Ona musi być też ich, tak? No ale z drugiej strony firma powinna podążać tam, gdzie lider, właściciel, przedsiębiorca ustala pewien kierunek i jak z tym sobie poradzić? Wierzę, że w odpowiednim otoczeniu łatwiej robić biznes, w złym jest to bardzo trudne. Tak powiedział Mark Randolph, pierwszy CEO Netflixa. Tak mówią wszyscy przedsiębiorcy, których szanuję, bez wyjątków. Nie twierdzę, że się nie da. Przedsiębiorcy to najtwardsi zawodnicy, jakich znam. Dlatego nie ma dla nich rzeczy niemożliwych i zrobią to nawet w pojedynkę, nawet jak cały świat będzie przeciwko nim. Jednak jeśli jesteś lub chcesz być przedsiębiorcą, powinieneś potrafić odróżnić prawdziwe dźwignie od tych pozornych. Organizujemy m.in. z Frankiem Georgiewem z Tigers wyjazd, który wierzę, że jest prawdziwą dźwignią, która pozwoli ci zanurzyć się w świat ultrazawodników. Będą tam ludzie podobni do ciebie i ci, którzy rozwiązali już twoje obecne problemy. To nie jest wyjazd, na którym sprzedasz swoje usługi. Jeden z ludzi, których szanuję, powiedział o podobnym: przyjechałem po lidy, a odnalazłem przyjaciół. Jeśli również wierzysz w to, że łatwiej osiągnąć sukces z innymi, to zapisz się na newsletter w linku poniżej, a dostaniesz szansę na zapisanie się na listę oczekujących. Jeśli się zakwalifikujesz, pojedziesz z niesamowitymi ludźmi i jednym kiepem, czyli mną. Gwarantuję, że poznasz tych, dzięki którym zrozumiesz, że nie jesteś sam. Jest nas więcej. Poznaj innych rebeliantów.
No w ogóle słabe jest przywództwo, jeżeli nie ma wizji, nie? Ta wizja jest, jak się w ogóle myśli o przywództwie, to jest częścią leadershipu. No i też to, co mówisz, jest takie słynne hasło powielane na różne sposoby, przypisywane Nelsonowi Mandeli, że właśnie wizja bez implementacji jest halucynacją, więc trzeba tak czy siak to robić. Ale też trzeba pamiętać o tym, co mówiłem wcześniej, że no ludzie są na różnych etapach rozwojowych. To, co ja mówiłem na początku, że jak wracam czasami ze studiów, ze zjazdu gdzieś tam ze studentami i naprawdę te rozmowy są bardzo głębokie i schodzimy tam do jakby rdzenia bytu w ogóle lidera, liderki. No i wracasz do firmy. Ja bym chciał robić to samo. Pamiętam, że pierwszy raz, kiedy coś takiego zrobiłem, zderzyłem się mocno ze ścianą. Akurat trafiłem w organizacji na grupę liderów, która była na zupełnie innym poziomie i potrzebowała zupełnie czegoś innego, nie? Czyli jakby rozumienie potrzeb pracownika, z którym jesteś w ogóle w zespole jest tutaj bardzo ważne. Nie wiem, czy nie kluczowe i zderzenie potrzeb z możliwościami. Ja też ostatnio w newsletterze o tym pisałem, bo jakoś to też w ogóle tak do rozwoju, do życia mi bardzo mocno pasuje, że nie zawsze tak jest, że w naszym życiu jakby patrzymy na możliwości z jednej strony, na to, co potrafimy, jakie mamy talenty, zasoby. Dużo się teraz o tym mówi w ogóle. Raczej liderzy się skupiają na tym, czego jeszcze powinni się douczyć. Nie patrzą na zasoby. To też słabe jest, bo no wiesz, szukasz kolejnego szkolenia, jakiegoś kolejnego programu dla siebie, a tak naprawdę masz bardzo dużo już, bo to często, tak jak rozmawiam z liderami, to są osoby, które mają już 40 na karku, więc doświadczenie bardzo bogate, dużo szkoleń ze sobą, a ciągle jeszcze szukają jakby jakiegoś nowego narzędzia, nowego pomysłu, nie czerpią z tego, co mają. Z jednej strony możliwości, a z drugiej strony właśnie potrzeby. Jak tam nie będzie dopasowania, no to będzie taka frustracja trochę liderska, nie będzie tego flow w przywództwie. Jak będziesz miał za duże możliwości, a nie będziesz mógł realizować potrzeb, które widzisz wokół siebie w świecie, albo będziesz je realizował, ale będziesz więcej mógł jeszcze zrobić, no to będziesz też czuł frustrację, albo będziesz za mało potrafił, a potrzeby będą większe, no to też, nie wiem, będziesz miał takie poczucie, że nie domagasz jako liderka, nie? To jest, nie ma tutaj jakiegoś takiego przepisu, nie? To jest taka rzecz, jedna z kilku, które rozczarowują mocno ludzi, z którymi pracuję, że no zawsze mówię, że nie mam recepty na to, nie? To nie jest tak, że pójdziesz do apteki, powiesz, jaki masz problem i ta recepta będzie. W ogóle przestałem wierzyć w coś takiego, mimo że byłem takim konsultantem przez wiele lat, który był przyzwyczajony do tego, że jak Mariusz wpada, no to przychodzi ekipa, mówi z czym ma problem, co im leży na wątrobie, a Mariusz im powie jak żyć. Na początku swojej książki ostatniej o przywództwie właśnie zacząłem od takiej historii, która myślę, że bardzo dobrze pokazuje takich konsultantów dwuwymiarowych trochę. Nawiązuje tam do takiej historii, jak to do dwuwymiarowego świata przyszła trójwymiarowa kula, kwadrat, żona, linia, rodzina cała. No i ta kula próbuje im pokazać w ogóle ten trzeci wymiar, nie? I robi to na różne sposoby. To jest opisane w książce Edwina Abbotta z rok 1884, więc bardzo stara rzecz, ale ta historia ciągle jakoś tak mocno rezonuje u mnie i kula nie jest w stanie na poziomie takim racjonalnym w ogóle pokazać tego trzeciego wymiaru. Dopiero zabiera kwadrat do trójwymiarowej przestrzeni, kwadrat doświadcza tego trzeciego wymiaru, no i ta zmiana jakby zachodzi, nie? Ale na poziomie takim racjonalnym ciężko jest coś takiego zrobić, nie? My jesteśmy przyzwyczajeni do tego też w konsultingu, że przychodzi ktoś z zewnątrz, firma zatrudnia cenionego konsultanta, no i oczekuje, że właśnie ten konsultant wszystko zmieni, powie jak żyć, nie? To jest potrzebna taka zmiana od środka, na którą nie ma recepty, nie? Ja też wiele razy przy różnych zmianach w organizacjach próbowałem się nad tym zastanawiać, jednak wniosek jest taki też, jak często terapeuci mówią, że nie jesteś w stanie nikogo zmienić, jakby nie masz totalnie na to wpływu. Nie wiesz, co się stanie tak naprawdę, że ten ktoś się zmieni. I to było moje doświadczenie, jedno z pierwszych w ogóle pracy ze zwinnymi metodami w organizacji, jak pracowałem w Motoroli krakowskiej wtedy. Byłem częścią takiej ekipy, wtedy wiesz, Agile dopiero startował, to był początek, to był lata... Który to był rok? 2004 gdzieś, jak pracowałem. Manifest Agile'owy to był 2001. Koniec lat 90. w ogóle zaczęło się mówić w ogóle na świecie o metodach agile'owych, w ogóle o tej filozofii pracy. No i wtedy
chcieliśmy przekonać szefostwo, żeby coś się podziało w tym kierunku, bo widzieliśmy tam z kolegami, bo taka ekipa międzynarodowa mocno, bo ze Stanów i z Indii też był taki zespół zmieniaczy świata, do którego należałem. No ale wiesz, no próbowaliśmy różnych naprawdę rzeczy i metryk, tak po bożemu żeśmy próbowali roić. Pokazywaliśmy, jakie będzie ROI, co tam jesteśmy w stanie w ogóle ugrać na tym, nie? Żadnych szans. Kasie, tak? Dopiero gdzieś tam któryś weekend szef pojechał na MBA, bo studiował za granicą, przeczytał jakąś jedną czy dwie książki o tym, pomyślał sobie w samolocie i stwierdził, że to kurczę ma sens, nie? Róbmy to. Ale zupełnie byś, wiesz, nie przewidział, że w taki sposób to pójdzie dalej, nie? Że akurat ta zmiana tutaj kliknie w ten sposób. Nie? I tak jest z ludźmi, nie? Że nie wiesz, co zadziała, nie? Jaki argument do kogoś trafi, jakie przekonanie, jaka myśl. Mówiłeś o tym, że na tej waszej symulacji myślałeś o tym, żeby szukać właśnie podpowiedzi z zewnątrz. To mi się skojarzyło z taką dosyć taką pierwotną, podstawową zasadą, którą już Cialdini w pierwszej swojej książce opisał a propos tego, że w takich właśnie sytuacjach stresowych szukamy właśnie podpowiedzi, co robią inni ludzie, tak? No bo jeżeli jesteśmy w sytuacji, do której nie jesteśmy przyzwyczajeni, no to po prostu szukamy instrukcji albo kopiujemy zachowanie innych. Zastanawiam się, czy da się stworzyć coś takiego, żeby człowiek wszedł właśnie w taki tryb, żeby polubił tą autonomię w momencie, w którym nie jest na samym początku jakby nie lubi jej, nie dąży do niej, no bo powiedziałeś, że są różni ludzie, niektórzy ludzie nie lubią tej autonomii i pytanie, czy to da się zmienić twoim zdaniem i czy ludzie chcą w ogóle to zmieniać i czy powinniśmy w ogóle to zmieniać? Wiesz co, pierwsza rzecz jest taka, że nie wszyscy są tego świadomi, nie? To jest taka, myślę, że duża bolączka, już nie mówię o liderach czy liderkach, no bo to o czym tutaj rozmawiamy, to są takie, myślę, prawdy, które aplikują się do każdego w zasadzie, do każdego naszego widza, słuchacza. Tak. Świadomość jest ważna, dlatego że jak nie będziesz miał świadomości tego, gdzie jesteś, co robisz, czyli przez świadomość może tak obrazowo powiem, o co mi chodzi. Chodzi o takie trochę wyjście z siebie i stanięcie obok, nie? Jakby stanięcie w swoich butach, ale obok, patrzenie się na siebie jakby z boku. Tak jak, wiesz, jakbyś był kimś innym, ale patrzysz na siebie, nie? O taką świadomość mi tutaj chodzi, żeby zobaczyć w ogóle, jakie procesy w nas zachodzą, gdzie my jesteśmy, jak myślimy, jak się rozwijamy. I od tego właśnie dużo zależy, bo jest sporo osób, ja też bardzo często nawiązuję do takiego psychologa rozwojowego Robert Keegan. Jego koncepcje mnie kiedyś bardzo powaliły i do dzisiaj ich używam w ogóle też w pracy z liderami, w pracy nad dojrzałością taką mentalną liderów, bo on prowadził badania, ponad 20 lat badań nad tym, jak się właśnie rozwijamy mentalnie, to jest dosyć istotne, nie? Jak zyskujemy taką dojrzałość mentalną i on mówi o takich etapach, nie? Zawsze są etapy w różnych takich modelach, te modele nam pomagają trochę zrozumieć w ogóle jak jest, ale z badań wyszło mu właśnie coś takiego, że jednak większość osób znajduje się na takim poziomie, jeśli chodzi o rozwój mentalny, na poziomie grupowym, nie? To są ludzie, którzy myślą tak jak grupa, budują swoją tożsamość, swoje ja w oparciu o tożsamość grupy. Czyli moje myślenie nie różni się za bardzo od myślenia mojego zespołu projektowego, nie różni się od myślenia mojej partii politycznej czy grupy religijnej. To są bardzo fajne przykłady, które właśnie pokazują też, co zachodzi w procesach takich mentalnych osób, które jakby boją się myśleć, że może być inaczej, nie, niż myśli grupa. Boją się tego wykluczenia z grupy. No i większość z nas nie jest świadoma nawet tego, że właśnie ma taką mentalność społeczną, grupową. Jak nie będzie budować tej świadomości, nie będzie potrafiła wyjść obok i zobaczyć, że kurczę, no tak myśli grupa, no ale ja mogę myśleć inaczej. Bo ci ludzie nawet, jak coś im nie gra, nie? Jak jakieś założenie tej grupy, jakaś zasada, którą grupa sformułuje, tej osobie nie pasuje, to też boją się w ogóle zakwestionować taką zasadę grupową, no bo boją się, że grupa powie spadaj na drzewo, nie? Wykluczamy cię z naszej społeczności. No i drugi etap jakby takiego rozwoju mentalnego, który jest już bardzo cenny, ale który właśnie, którego doświadczamy właśnie dzięki świadomości, zbudowania w ogóle takiego przyglądania się sobie, to jest taki etap indywidualistyczny, Keegan to tak nazywa,
A jest takie angielskie słowo, które jest lepszym określeniem self-authoring mind, czyli taki umysł, który się sam autoryzuje. Bo chodzi o to, że tak naprawdę potrafisz zobaczyć, że to myślenie twojego zespołu projektowego jest jakimś myśleniem, to jest jakiś zbiór zasad, w które ta grupa wierzy, czy zespół wierzy, no ale ty myślisz inaczej. Nie? Ja buduję swój światopogląd, jakby rozdzielasz to, że z jednej strony jest grupa, a z drugiej strony jest mental, który ty masz jakby w swojej głowie. Jakby budujesz swój światopogląd, zbiór przekonań, wartości, które są dla ciebie ważne, w to, co wierzysz i odróżniasz to od myślenia grupowego. Potrafisz to w ogóle zrobić. Nie boisz się jakby wyjść ze swoim myśleniem poza grupę. Być może w wielu obszarach to myślenie będzie spójne z twoim myśleniem. Biorąc przykład na przykład, nie wiem, jakiejś wspólnoty religijnej, w której jesteś, część rzeczy ci odpowiada, a część na przykład dogmatów czy doktryn, no wydają ci się jakieś chybione, nie? I zaczynasz to kwestionować i zaczynasz myśleć inaczej właśnie o tym. Nie wierzysz ślepo tym zasadom. No i ostatni etap to jest taki, uważam, że to jest taki zen trochę w ogóle dojrzałości mentalnej. To jest taki moment, kiedy ty potrafisz też, jest szalenie cenne w ogóle, potrafisz też krytycznie popatrzeć na siebie. Masz, nie wiem, 40, zbudowałeś sobie jakiś światopogląd, jakieś wartości, ale wiesz, że to jest tylko punkt wyjścia do kolejnego etapu, że za chwilę możesz myśleć zupełnie inaczej. I w ogóle masz taką przestrzeń na to, żeby myśleć inaczej. Nie? Taki umysł, Kegan to nazywa transformujący, że jakby potrafisz cały czas mieć świadomość tego, że za chwilę możesz myśleć inaczej, że to nie są jakieś dogmaty, to nie jest coś sztywnego, w co wierzysz. To nie jest łatwe, bo wiele osób wręcz czuje lęk przed takim myśleniem, bo nagle się okazuje, że właśnie musisz wziąć sprawy w swoje ręce, jesteś odpowiedzialny za swoje życie, za swoje wartości. No, to jest taka rzecz, trochę mistycy chrześcijańscy fajnie to nazywali, że to jest taka trochę noc wiary. Ja to tak często też lubię porównywać, że nagle tracisz grunt pod nogami, nie? Wszystko ci się sypie, twój być może światopogląd, w który wierzyłeś, rozpada się, wiesz, w drobny pył. Nie jesteś ustalony. Nie jesteś ustalony. To możesz odnosić do różnych obszarów, nie? Ale dezintegracja pozytywna, o którym też w polskiej socjologii, psychologii dużo się mówi, to mniej więcej to jest to, że rozsypuje ci się twój świat i musisz ten świat sobie poukładać na nowo, nie? I to jest kwestia też twojej dojrzałości mentalnej, żeby coś takiego zrobić, bo jak jesteś w grupie i budujesz swoją tożsamość w oparciu o grupę, no to masz luz, nie? Bo czujesz się bezpieczny i jesteś w tej grupie, grupa cię obroni zawsze z myśleniem, z zasadami. Jak coś zrobisz nie tak nawet, to też pokazują różne grupy, tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, ale właśnie takie organizacje, o których Eric Lalo mówił, bursztynowe, czy organizacje kościelne, wojskowe, edukacja mocno się wiąże jakby z takim typem zarządzania, to tam fajnie widać, jak ktoś z naszych nabroi, to łatwo to jesteśmy w stanie zatuszować, zamieść pod dywan i obronić tą osobę. W grupie siła, grupa jest moją tarczą, która mnie broni, nie? Ale jakby cała prawda jest poza grupą. Niestety. Chociaż aż się chce zadać pytanie, czy nie da się w takim razie stworzyć grupy, która promuje właśnie takie zachowania i taką zmianę i takie podważanie statusu quo i tak dalej. Mam wrażenie, że w dobrych organizacjach właśnie tak wyglądają zespoły, że jasne, że tak. promują. Jasne. Tylko też wiesz, jeżeli stworzysz taką grupę i będziesz miał taką świadomość mentalu grupowego, no to będziesz jakby na początku drogi znowu, nie? To bardziej chodzi o taką otwartość w myśleniu, bo to nie jest też tak, że wiesz, ja jakoś zachęcam cały czas do tego, żeby cały czas kontestować rzeczywistość i wiesz, i być takim rebeliantem. Też jakoś, nie wiem, Na mam siłę nie ma sensu. sceptyczne w ogóle podejście do rebelii, bo są ludzie, którzy robią to dla idei trochę, nie? No po prostu podważamy wszystko, co jest, nie? Bardziej mi chodzi o to, żeby, wiesz, postawić akcent w pewnym miejscu, nie? Żebyśmy my jako ludzie też dorośli, dojrzali, byli świadomi tego, że my nie jesteśmy skończeni, nie? To też jest taka rzecz, która dla mnie była jak taki zimny kubeł wody. Też u Rogersa przeczytałem taki fragment, że my jesteśmy w zasadzie płynnym procesem, nie jesteśmy bytem ustalonym, jesteśmy rzeką przemian. To są piękne słowa bardzo.
Ale jak sobie uświadomisz właśnie, że jesteś nieustalony cały czas, że musisz cały czas coś robić, żeby się rozwijać, nie? No to jest dla wielu osób disaster, nie? Niewygodne. No niewygodne, dokładnie. Chociaż wierzę w to, że da się dojść ze sobą do porozumienia, że żeby przyjąć to, że dobra, do końca życia będę się zmieniał, trzeba też to na pewno lubić, tak? No bo są ludzie, którzy że ja staram się taki być, żeby lubić zmianę. Nie? No to jest trochę tak jak z przejściem z pracy etatowej na pracę freelancera. Nie miałem takie doświadczenie i z bezpiecznego miejsca, wypłata co miesiąc, kontrakt, świadczenia różne, pakiety medyczne. Nagle przychodzisz do świata, gdzie, nie wiem, budzisz się, pamiętam, że pierwszy dzień obudziłem się, przeciągnąłem i mówię, wow, jestem wolny, nie? Pierwsza myśl. Ale później nagle zaczęły się różne hece typu właśnie brak płynności finansowej w takim sensie, że wiesz, no nie masz co miesiąc wpłat, nie? Tylko masz projekt, gdzie zarobisz na pół roku, no ale później musisz sobie gospodarować tą kasą w jakiś sposób, nie? Żeby dalej funkcjonować. No wiesz, organizacja też pracy, nauczenie się mówienia nie klientom, nie? Bo to też myślę, że każdy w to wpada. Ja też byłem na takim etapie, że wiesz, no brałem wszystko w zasadzie na początku, później już po prostu zapychasz wszystkie możliwe bufory, pracujesz non-stop 24 godziny na dobę przez cały tydzień i weekendy też i wiesz, no możesz się szybko wykończyć w ten sposób, nie? Okej. Pamiętasz ten dzień, w którym zostawiłeś pracę etatową i stwierdziłeś, dobra, zaczynamy? Pamiętasz, jakie to było uczucie? Bardzo uwalniające, pamiętam. Natomiast też pamiętam czas dochodzenia do tego momentu, który był dla mnie bardzo, bardzo taki trudny. Ja w ogóle bardzo jakby przetwarzam decyzje takie życiowe ważne. Nie wiem, zaręczyny na przykład. Pamiętam, że bardzo długo przetrawiałem. Wiesz co, byłem świadomy odpowiedzialności może tak, nie? I to powoduje, że przy takich decyzjach jak właśnie małżeństwo, czy właśnie rzucenie stabilnej posady, gdzie wiesz, masz świadomość, że musisz z czegoś żyć i nagle to wszystko zostawiasz, no to był duży taki ciężar związany też z odpowiedzialnością i się przygotowywałem bardzo długo do tego odejścia i pamiętam, że robiłem to trochę na raty, bo pracowałem wtedy w bardzo fajnej firmie Kugler Mac niemieckiej, miałem taką pracę na kontrakcie, pracowałem dużo wtedy online, to jeszcze w ogóle o online'ach tyle się nie mówiło, co dzisiaj, ale wtedy miałem komfort pracy online'owej też takiej, ale też pracy z ludźmi, bo to było tak, że na pół roku znikałem gdzieś do jakiegoś kraju. A który to był rok? W Europie. Ojej. Musiałbym gdzieś odjąć 8 lat. 8 lat temu miałem chyba ostatni projekt, a pracowałem tam przez gdzieś 5 lat w sumie. Tyle wytrzymałem. Praca bardzo wymagająca, bo głównie polegało to na lataniu, spaniu w hotelach i odwiedzaniu różnych krajów. Też w Azji miałem projekty, w Europie. Bardzo wymagająca praca. Bardzo dużo się nauczyłem też wtedy. Też poznałem też różne kultury, różne wpadki miałem też takie kulturowe. Tak? Na przykład w Indiach praca. Jak chciałem jakąś informację zwrotną wyciągnąć o liderów, co nie działa w projekcie na przykład, nie? Tego typu rzeczy. No i wiesz, robiłem to tak trochę na raty, zmniejszałem. Powiedz coś więcej a propos tej różnicy kulturowej. No w wielu, wiesz, aspektach. No, to była taka rzecz dla mnie najtrudniejsza chyba w sumie. To wyciągnąłem teraz a propos informacji zwrotnej, bo dostałem taki projekt, pracowałem w Mumbaiu przez pół roku i dostałem taki projekt, który polegał na tym, żeby usprawnić trochę właśnie pracę w organizacji, ale to było też mocno związane z usprawnieniem też zwinności, czy też uzwinieniu organizacji, nie, wprowadzeniu więcej filozofii tej agile'owej. No i pierwsza rzecz, którą zrobiłem, no to spotykałem się 1 na 1 z liderami, liderkami, pytałem ich, co nie działa, nie? Wszystko działało świetnie. Później mi ktoś powiedział, że to w ogóle, wiesz, nie stawia się tak pytań, bo nikt ci nic nie powie, nie? To jest zupełnie inna kultura, inny świat. Czyli tam nie ma takiej otwartości do tego, do mówienia, że coś nie działa. Tak, jak nie daje rady, to daje radę. Nie? Były takie sytuacje, że nie wiem, projekt miał obsuwy ze względu na to, że właśnie liderzy z Europy wierzyli na słowo członkom zespołów właśnie projektowych z Azji, no bo tam ci nie byli w stanie powiedzieć, że czegoś nie zrobią. Nie siedzieli po godzinach i cisnęli. No a efektu i tak nie było, nie? Okej, rozumiem. Czyli to jeszcze przez ten punkt trzeba
przemielić. Okej, czułeś się szczęśliwy, jak rzucałeś? Tak, tak, to było związane też, mówię, z tą moją takim parciem na autonomię, na niezależność, bo wiedziałem, że... Czyli to jest dla ciebie ważne. Tak, to jest jedna z moich takich absolutnie kluczowych wartości życiowych. I ta wartość też miałem od razu w zasadzie, jak przeszedłem na taką swoją działalność, miałem już pierwszą taką próbę tej wartości, pierwszy test. Pamiętam, że strasznie go przeżyłem wtedy, bo jak kończyłem właśnie pracę w tej firmie niemieckiej, to byłem zaangażowany tak na zasadzie pomocy takiej doraźnej przy takim projekcie w jednym z banków zagranicznych i pomogłem im tam, byłem na kilku rozmowach sprzedażowych, pomogłem tej firmie ten projekt zyskać, wygrać. No i tam ta firma chciała, żebym pracował przy tym projekcie. No i się zaczęło właśnie testowanie mojej wartości, której na imię niezależność, bo ta firma, z którą współpracowałem, duża bardzo firma konsultingowa, wymyśliła sobie, że czemu nie stworzyć całego działu, który by się tym zajmował. Zaproponowali mi, żebym był dyrektorem tego działu. Zaproponowali mi bardzo duże pieniądze w porównaniu do tego wszystkiego, co zarabiałem wcześniej. No i kilka nocy nie spałem, bo no wiesz, byłem świeżo po odejściu z jednej firmy, dostałem bardzo fajną propozycję, ale wiedziałem też, że jak się tam zaangażuję, to wszystko, co chciałem robić, czyli wtedy był taki moment, że pisałem bloga, że nie będę miał czasu na bloga, zaczynałem prowadzić podcast, że nie będzie czasu na podcast, że będę zupełnie Mariuszem Hrabko, który zniknie w dużej organizacji, nie będzie mojej marki, nie będę wolny, w związku z tym nie będę niezależny, jeśli chodzi o pracę, projekty. Będzie de facto to samo, nie? Mhm. Dobra, z perspektywy... No i kilka dni właśnie trwały różne negocjacje i miałem co chwilę od różnych osób inny telefon. Co najlepsze, podnosili mi jeszcze kasę cały czas. Okay. I nie wiem, pomyśleli może, że jestem szalony tak na maksa, bo podawałem argumenty. Mówiłem, dlaczego podnosili tą kasę? Myślisz, że właśnie dlatego, że nie czuli, że ty jesteś przekonany, tak? Myślę, że tak, że okay. Myśleli, że... Dobra technika negocjacyjna w razie czego, nie? Jeżeli ktoś chce na włosku tutaj trzymać. Nie? Naprawdę proponowali mi bardzo, bardzo fajną kasę, a tutaj koleś mówi, że nagrywa podcast, że pisze bloga, wiesz, to było zupełnie pewnie dla nich irracjonalne. Dla ludzi, którzy byli tam jakoś życiowo poustawiani. Bardzo się cieszę, że tak wtedy zrobiłem. Nawet mam takie, jak sobie wspominam tamte czasy, to jestem taki wzruszony, że wiesz, że dałem radę i no wiesz, i jakby już 8 lat pracuję w tej formie. No nie wyobrażam sobie zupełnie jakby innej pracy takiej. Czy nie miałeś w ogóle później myśli takich, że mogłeś to jednak wybrać, tamtą ścieżkę? Bywały takie momenty, że wracałem do tego, ale zawsze to było tak, że jakby byłem utwierdzony, że to jest dobra decyzja. No i wiesz, i to jest przykład właśnie działania na podstawie wartości. Nie? Gdybym nie miał jakoś tak osadzonej mocno w sobie wartości, jaką jest autonomia, to pewnie bym się poddał bardzo szybko. Nie? Teraz z perspektywy lat też widzę, jak dobrze mi to zrobiło w ogóle, że wiesz, mam taką możliwość, że pracuję na swoim, mam swoją działalność, bo wszedłem mocno w jazz. To był temat, który odgrzebałem też i wiesz, jedną nogą to już przestało być hobby od ponad roku. To już jest taka jakby moja druga noga, którą bardzo mocno żyję. No nie miałbym zupełnie czasu, nie? Gdybym pracował na etacie, gdybym wtedy się zgodził. Znaczy etacie to byłoby pewnie w cudzysłowie, bo to byłaby praca ponad etat na pewno. To fajnie, że to zauważyłeś, tak. Nie wierzę w to, że to byłby etat. Tak. Jesteś w stanie się podzielić mniej więcej rzędem wielkości, jaka to mogłaby być kasa? Nie. Wolę nie. Dobra. Musiałem zapytać. Wiem, że tutaj dużo rozmawiasz o kasie też, ale w ogóle dużo jest takich nagrań internetowych, które też chyba skaczą oglądalność, nie? Jak jest
zarobiłem... Wiesz co, ja uważam, że brakuje nam trochę takiej transparentności, bo skąd ludzie mogliby wiedzieć, jaką kasę negocjować na danym stanowisku, skoro nikt o tym nie mówi, nie? Tak. I to jest, wiesz, to jest trochę temat tabu, a mam wrażenie, że w Polsce jest to mocny temat tabu przez naszą kulturę po prostu, że są miejsca, w których otwarcie się o tym rozmawia. Zresztą za jakiś czas... Nie wiem, czy to będzie w całym przekroju, ale Unia trochę będzie wymuszać jawność stawek. Więc wydaje mi się, że to się zmieni za jakiś czas. Na takiej zasadzie, że ludzie będą świadomi, no bo dzisiaj nie za bardzo, nie za bardzo nawet specjaliści mają odniesienie do tego. Zwłaszcza się zmieniły bardzo mocno stawki też. Dokładnie. Spójrz na cały IT. Patrząc teraz, że jest kryzys, ale już pomijając to, że jest kryzys, no to programiści przeważnie biorą te stawki praktycznie piszą sobie skrapery i skrapują sobie ceny z portali pracy, ale to jest totalnie odrealnione, no bo tam są bardzo zawyżone te stawki, z tego co wiem, tak? Zwłaszcza, że jest talentu na rynku więcej niż miejsc, więc no więc to ja myślę, że warto o tym gadać, dlatego o tym rozmawiam, ale absolutnie nie cisnę. W swojej książce piszesz o tym, że żeby ułożyć świat, wystarczy ułożyć samego siebie. Wszystko inne samo wskoczy na odpowiednie miejsca. I to takie wystarczy, to jakoś ze mną zarezonowało, bo to jest mega trudne. I pytanie, czy ty mógłbyś opowiedzieć o swojej takiej przemianie? Wspominałeś o tym, że jako konsultant byłeś bardziej narzędziowy i też mam takie wrażenie, patrząc na twoje dwie książki, że są zupełnie inne. Jak tak, a jeszcze nie wiem, czy dotarłeś do pierwszej mojej książki o modelu CMMI, o dojrzałości organizacyjnej. No to już jest totalna narzędziówka. Totalna narzędziówka, okay. Bo to był czas, kiedy ja właśnie na początku, to był 2003-2004 gdzieś, czas, kiedy trafiłem do krakowskiej Motoroli, bo byłem zafascynowany w ogóle modelem CMMI, który bodajże wtedy w 2 organizacjach w Polsce był wdrożony. To był taki model dojrzałości organizacyjnej. 5 poziomów, kilkadziesiąt różnych procesów, wszystko oprocesowane. Okay. I to był taki czas wtedy, ISO, kiedy... na ISO wtedy właśnie, tak, okay. ISO było wtedy bardzo modne, już teraz nie jest. Ale to był taki czas, kiedy faktycznie tak było. Ja tego doświadczałem. Firmy wierzyły w to, że wiesz, jak będziesz miał ułożone procesy w organizacji, będziesz miał dobre procesy, to będziesz miał efektywność. Nie? Jakby nie było tego spojrzenia na człowieka. To wszystko, co mnie później zafascynowało i cała filozofia Agile, no, mówiła, że nie wystarczy nająć rąk do pracy, bo za nimi jest gdzieś człowiek. Nie? I te wszystkie pomysły na zarządzanie, które pojawiły się później, one mówiły to, że jak masz fajny zespół, zgrany, fajnych ludzi na pokładzie, to będziesz miał efektywność. Nie? Procesy są wtórne, narzędzia są wtórne. To nie jest tak, że one nie są ważne, no bo do dzisiaj firmy przecież są onarzędziowione i oprocesowane, ale tak naprawdę ten humanizm jest tutaj ważny, relacje są ważne, nie? Przywództwo jest ważne, tego typu rzeczy. I to była moja droga trochę. Nie? Ja wtedy trafiłem do tej organizacji zafascynowany. Pamiętam, że na rozmowie rekrutacyjnej ludzie byli zdziwieni, że ja tam recytowałem, wiesz, jak jakiś wiersz, te wszystkie poziomy dojrzałości. Po prostu, no tym się jarałem mocno wtedy, nie? I to był taki czas, że miałem to obcykane. Jeszcze mogłem trafić do firmy, gdzie mogłem sobie zobaczyć, wiesz, jak był taki proces, który mówił o tym, że trzeba statystycznie analizować procesy. Czytałem o tych wszystkich wychyleniach, odchyleniach, Sigma i tak dalej, to tam zobaczyłem, że jest 2 ludzi, którzy faktycznie to robią w tej organizacji. Nie siedzą, mają narzędzie i sobie patrzą na przykład, jak przebiega proces inspekcji kodu. Nie? Czy tam były jakieś błędy na inspekcjach kodu, czy nie było jakichś błędów, a jak były, to jaka jest gęstość tych błędów, czy mieści się w jakichś tam wychyleniach, czy nie mieści. Nie? I tego typu rzeczy. Wiesz, widziałem wtedy ten świat, który faktycznie działał, ale też zobaczyłem, to jest taki początek może mojej zmiany, zobaczyłem też, że w tym takim pięknie tych procesów, takim matematycznym wręcz, są takie sytuacje, że my tak naprawdę no nie możemy efektywnie pracować, nie? Wszystko jest poukładane,
a my na przykład okazuje się, że bo ja byłem częścią wtedy zespołu takiego deweloperskiego i nie wiem, 70% czasu to było karmienie bestii, tak żeśmy nawet mówili o tym, czyli wypełnianie papierków, a 30% to był taki fan, który mieliśmy z pracy, czyli to, co mogliśmy faktycznie robić. No były jakieś absurdalne rzeczy, nie wiem, musieliśmy wpisywać wyniki błędów z testów jednostkowych, z unit testów tak zwanych. Kilkanaście stron miał raport. Nie? To było o tyle absurdalne, że przy testach jednostkowych, jak ktoś to robił, to jakby błędy są natychmiast naprawiane kolejnym testem. Nie? I nie ma sensu jakby dokumentować tego wszystkiego. I tych absurdów było całkiem sporo. Nie? I zacząłem wtedy się temu przyglądać. Z drugiej strony miałem też kolegów, którzy ślepo wierzyli w proces i robili audyty procesowe. I trafiłem wtedy do zespołu takiego międzynarodowego, któremu przewodniczył Doug Brophy. On był takim, można powiedzieć, oświeconym pracownikiem, zresztą tak jak ja, i zaczął mi pokazywać trochę właśnie filozofię Agile. To wtedy wszystko w ogóle, ten cały ruch startował. Nie? Wszyscy byli mocno nagrzani w Polsce. To muszę ci powiedzieć, że tak gdzieś 2008 rok to był czas, kiedy w ogóle o tej filozofii zaczęło się mówić na konferencjach takich gdzieś tam branżowych, gdzie pojawiały się jakieś wpisy na blogu. 2010 to były pierwsze duże projekty takie. Ja miałem okazję brać udział w pierwszym takim, jednym z kilku takich dużych projektów w Banku Śląskim na przykład 2010. Allegro wtedy też startowało z takim dużym projektem. No wiesz, zobaczyłem. Okej, ale to wcześniej. Myślałem, że później to było. Tak. To mówię o takich pierwszych transformacjach, nie? Bo później to była kolejna odsłona. Ja w Banku Śląskim pracowałem jako człowiek taki, jako doradca z zewnątrz przez bodajże 2 lata, nie? Nad takim pierwszym krokiem w ogóle tej transformacji. Zresztą żeśmy też o tym na konferencjach dużo opowiadali, więc nie ujawniam tutaj żadnych tajemnic. I wiesz, i to były takie. No tu trzeba uważać, bo niektóre odcinki nie wychodzą, nie wiadomo dlaczego, bo to dużo tajemnic. No i wiesz, i wtedy to był taki pierwszy moment, kiedy zobaczyłem, że można inaczej, ale cały czas jakby działałem po staremu trochę. Cały czas to było takie dwuwymiarowe zarządzanie, dwuwymiarowa pomoc. Okej, czyli wierzyłeś w coś innego, ale robiłeś jednak to. Bo widziałem też, że to działa, nie? Że jakby widziałem, że jak ja mam odpowiedź, jak ja pokazuję, jak jest, a już wiesz, były takie momenty, że ja już jakby jak mi ktoś zadawał pytanie, to już wiedziałem, jak brzmi odpowiedź, nie? No bo w sumie kiedyś robiłem takie statystyki, że pracowałem w ponad 60 organizacjach, małych, dużych i wiesz, te problemy są powtarzalne, bardzo powtarzalne w pewnym momencie. I był taki moment, że wiesz, no coraz mocniej do mnie zaczęło docierać, że kurczę, no coś tutaj jest nie halo, nie? Robiłem takie diagnostyki też zwinne, pojawiałem się w firmach, nie wiem, firma pracowała 2-3 lata, próbując wdrożyć taką filozofię pracy bardziej zwinną i ludzie mówili, no słuchaj, no mamy te wszystkie elementy tych zwinnych metod pracy wdrożone, ale nie jesteśmy zwinni, nie? Mamy planowanie iteracji, planowanie sprintów, mamy stand-upy, retrospektywy robimy, kurczę, ale nie jesteśmy zwinni, nie? I takich głosów pojawiało się całkiem sporo. I pamiętam, że miałem taki jeden warsztat w jednej organizacji i żeśmy się zaczęli nad tym tak zastanawiać i jakoś tak naturalnie to wyszło, bo to nie o to chodzi, nie? Że tak naprawdę my się nie zmieniamy wciąż. Jakby mindset liderów jest cały czas tym takim starym mindsetem. Krótka wstawka. Pewnie o tym nie myślałeś, ale ten kanał oglądają osoby podobne do ciebie. Kilkukrotnie właściciele dużych firm i mniejszych biznesów mówili mi, że są to jedyne lub jedne z niewielu treści na polskim YouTube, które konsumują. To grupa, do której bardzo ciężko dotrzeć. Dlatego, jeśli masz dla nich wartościowy produkt, napisz do mnie maila. Sam wiesz, że warto rozmawiać. To może być jedyna okazja. A jeśli uważasz, że nasze odcinki wyróżniają się jakością i czujesz, tak jak ja, że inwestując w marketing wideo zwiększasz szansę na zdominowanie swojej niszy, odezwij się. Osobiście pokażę Ci statystyki 2 kanałów, które stworzyliśmy od zera. Jeśli masz już swój kanał, możemy pomóc Ci robić to lepiej. Jeśli dopiero o nim myślisz, szybkie warsztaty i pierwsze materiały według naszej metodyki powiedzą, czy ta forma sprawdzi się u Ciebie. Kontakt masz w opisie, wracam gadać. Absolutnie w kontekście negatywnym, bo też
wiemy o tym, że jakby mindset jest dopasowany mocno do kontekstu, nie? Kontekst trochę ten mindset formuje. No i wiesz, przez wiele lat w naszych firmach był kontekst taki, jaki był, czyli był bardzo stabilny, był bardzo przewidywalny. Ja nie mówię o ostatnich dekadach, ale mówię o dziesiątkach lat, które w ten mindset formowały. Wiele rzeczy dało się przewidywać i oczekiwało się od liderów, liderek, że wiesz, jak coś się sprawdziło, to się sprawdzi następnym razem. Czy jak jest jakiś problem, to możemy zaaplikować rozwiązanie, które kiedyś działało. No i nagle się okazało, że ja gdzieś przegapiłem, jak wielu z nas zresztą, ten moment, kiedy ta nasza rzeczywistość stała się bardzo płynna, nie? Kiedy właśnie mamy taką noc wiary trochę, nie? Że straciliśmy grunt pod nogami. Wszystko jest płynne na różnych obszarach. Ja tutaj trochę zacząłem od strony firmowej, bo organizacje czują, że otoczenie jest mocno nieprzewidywalne, że wszystko się zmienia. No, pandemia super podkreśliła markerem to, co się stało. Później konflikty zbrojne. Poczuliśmy tak bardzo, bardzo namacalnie tą zmienność. Zaczęło się mówić o tym, że żyjemy w takiej niepewnej, złożonej, niejednoznacznej rzeczywistości. Ale też jak sobie popatrzymy na taki szerszy bardziej kontekst społeczny też, no to teraz są takie czasy niepewne pod każdym względem, że no zobacz, że jakby odklejamy się trochę, jakby odsuwamy się, może to jest lepsze słowo, od tradycji. Zaczynamy jakby wyśmiewać różne autorytety, które były autorytetami przez wiele lat dla nas. Tracimy w ogóle te autorytety. Nie ma autorytetów. Jakoś tak punktowywujemy też tradycyjne wartości, które społeczeństwo jako takie trzymało w kupie. No i wiesz, wszyscy młodzi ludzie też dorośli tracimy trochę grunt pod nogami, nie? Że jakby nagle się okazuje, że musisz stworzyć coś swojego. Nie wszyscy to potrafią. Wiele osób szuka różnych ścieżek. Zwracamy się mocno w kierunku takim wschodnim. Bardzo popularny jest buddyzm i różne pomysły właśnie na znowu wprowadzenie pewnej struktury do naszego życia, bo z tej struktury zrezygnowaliśmy. No i podobnie jest w firmach też, nie? Że jakby ten kontekst tak mocno się upłynnił. Część firm próbuje się ratować tym, co powiedziałeś trochę, że kopiują różne wzorce z innych organizacji. Model Spotify jest takim fajnym przykładem. A ci, którzy próbują to robić po swojemu, no trochę tracą cierpliwość, nie? Bo nagle się okazuje, że to jest droga, która wymaga pracy, takiej mocnej pracy po stronie właśnie mentalu liderek, liderów. No o tym żeśmy już trochę mówili, nie? Że to jest długa droga i taka droga trochę zwrócona ku środkowi, nie? Taka droga mocno indywidualna, nad którą też nie do końca mamy wpływ też, nie? Mhm. Okej. Ja mam wrażenie, że tak jak trochę czytam twoje rzeczy, to mam wrażenie, że ty nie wierzysz właśnie w taki talent, stałość, to, że właśnie jesteśmy ustaleni, cały czas mówisz, że to jest płynne. I nawet piszesz, że bycie charyzmatycznym liderem da się nauczyć. I ja mocno utożsamiam się z tym myśleniem. Wierzę, że da się stworzyć w sobie właśnie takie liderstwo, nawet jeżeli się go nie ma wrodzone. To znaczy, że nie istnieje coś takiego jak wrodzony lider. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Czy gdybyś miał skondensować tą swoją wiedzę z dzisiaj, związaną z byciem liderem, to co byś powiedział? Od czego zacząć? Jak być tym liderem, żeby wejść do tego wnętrza? Czy to jest w ogóle odpowiedź? Może przeczytać moją książkę. Bardzo dobre miejsce na reklamę. To tak z uśmiechem o tym mówię, ale jakby ta lektura tej książki myślę, że trochę pokaże tej osobie, gdzie jest, nie? Czytelnik szybko się zorientuje, czy to są tematy łatwe dla niego, trudne, czy to totalnie do niego nie przemawia, to co ja tam piszę, bo ta książka jest taka trochę jak życie, nie? Że ona nie jest zaprojektowana w tym sensie, że ja oczywiście ją jakoś tam poukładałem, bo też z wydawnictwem się umówiłem, że jakąś tam strukturę zrobimy, ale jak ją czytałeś, no to jest zbiór kilkudziesięciu esejów powiązanych jakimiś wątkami. Ale każdy rozdział, każdy tytuł ma super w ogóle temat, zahacza, który jest
nieintuicyjny, jeżeli chodzi o pracę nad liderstwem, bo wszyscy oczekiwaliby raczej intuicyjnie narzędzi właśnie. No właśnie, ja też piszę w pierwszym rozdziale, chociaż nie wszyscy to zauważają, że to nie jest książka z receptami, tylko książka, która zresztą tak jak w filozofii Agile, nie? Te metody zwinne, one są pewnymi ramami działania, nie? To nie jest gotowiec. Mhm. To jest tak jak, wiesz, no masz przepisy gry w piłkę nożną. Jest taka organizacja IFAB, która to definiuje, ile jest bramek, ilu zawodników, takie proste niby rzeczy, nie? Ale to są ramy działania, nie? Ale jak wpada brygada, wpada zespół na to boisko, to tak naprawdę cała ta reszta nie jest do końca dodefiniowana. Nie wiesz co się wydarzy, nie? I trochę tak jest właśnie z nami. Więc lektura książki myślę, że może być trochę taką weryfikacją miejsca, gdzie jesteś, nie? Bo to jest takie dosyć istotne, żeby też uruchomić w sobie taką zdolność do obserwowania siebie, rzeczywistości. I ja sobie zdaję sprawę, że też takie przywództwo, o którym ja tam piszę, jakby taki poziom dojrzałości też nie jest dla wszystkich, no bo w różnych momentach doświadczamy różnych rzeczy, różnych sytuacji, które nas zmieniają. Ja u siebie to często ostatnio zauważyłem, że w różnych wywiadach opowiadam o tym, że tak naprawdę taki duży zwrot u mnie nastąpił po 40. Może to być związane z tym, że są takie momenty, kiedy w naszym życiu, kiedy bardziej pytamy w ogóle o sens, po co w ogóle jesteśmy na tej planecie. Nie wiem, jak jesteś w liceum, idziesz na studia, to jest taki moment, kiedy zaczynasz się nad tym wszystkim zastanawiać. 40 to jest taki moment, kiedy, no to jest taki moment graniczy, nie? Masz już jedną połowę za sobą, jest druga, która ci została może krótsza niż ta pierwsza, no i zaczynasz sobie rozkminiać różne rzeczy. Zaczynasz pytać w ogóle o sens, czym ten sens jest dla ciebie. I u mnie tak było. I pamiętam, że jakby moje dojrzewanie i w ogóle mój rozwój nabrał takiej gigantycznej akceleracji. Wtedy jakoś złożyło się to wszystko, co było wcześniej na pewno, nie? Różne lektury, to co czytałem, to w jaką stronę też się rozwijałem z tymi różnymi rzeczami. No ale takie kliknięcie, to był taki moment, jak już mówię, pewien etap osiągnąłem. Nie? I u liderów też tak będzie. To nie jest tak, że od razu to będziecie mieli. No trzeba też tak jak z zespołem mieć świadomość, że na początku drogi ta dojrzałość będzie zupełnie inna niż jak już, nie wiem, popracujesz 10 lat, 20 lat w organizacji, przewinie się ileś relacji w twoim życiu, mniej lub bardziej udanych, będziesz miał określoną liczbę porażek, z których dużo powyciągasz jakby w trakcie tej swojej drogi, tego rozwoju. No to jest proces, nie? Tak jak wiele razy podkreślam w tej książce. A propos charyzmy, którą wyciągnąłeś, to też jeszcze bym dorzucił jedną rzecz, że trzeba mieć świadomość. Ja w ogóle podchodzę tak do przywództwa trochę jak do pewnej funkcji, którą uruchamiamy w swoim życiu, w zależności od roli, którą podejmujesz, nie? No jest rodzic, który uruchamia funkcje liderskie bardzo mocno na tych takich pierwszych etapach. To jest zupełnie inne przywództwo niż jak dzieciak jest dorosły, nie wiem, ma żonę, męża, ma dzieci. To jest zupełnie inna funkcja wtedy odpalona niż wcześniej. Bardzo fajny przykład w ogóle taki do wielu osób to jakoś tam trafia, no z Winstonem Churchillem, nie? To jest człowiek, który no, myślę, że jakbyś analizował, czy miałbyś z nim do czynienia, zanim było o nim głośno, to nigdy byś nie powiedział, że to jest facet, który będzie liderem takiego kalibru. No jakiś facet niewielki, skrzeczący głos, nie? Miał już pewne takie elementy, które później fajnie rozwinął. To jest a propos rozwijania tej charyzmy, czyli na przykład talent do mówienia. Nie? On jakby dzięki tym swoim radiowym przemówieniom tak naprawdę rozwinął skrzydła bardzo mocno. No i kontekst wojny bardzo mu pomógł w tym, nie? Bo on po wojnie, on nie był już takim liderem, on jakby nie miał tej takiej mocy przywódczej, jaką miał w czasie wojny, więc jakby to jest inny kontekst, który w innym kierunku zupełnie to jego przywództwo popchnął, nie? I to jest, myślę, ważne, żeby też mieć świadomość tego kontekstu. Pandemia była fajnym przykładem też kontekstu, który zauważ u wielu osób przywództwo mocno zweryfikował. Wielu liderów, liderek pochowało się do szafy, nie było z ludźmi, nie rozmawiało z nimi o problemach, o tym w ogóle, co się dzieje. Ale wiele osób też pokazało klasę, nie? Też w swoim przywództwie. Nie? Na przykład teraz ta dyskusja ucichła, ale pamiętam, że
jak wybuchła wojna w Ukrainie, to dużo się mówiło o leadershipie prezydenta Ukrainy. Wręcz nie wiem, wykładowcy z uczelni, pamiętam, że ze SWPS-u też były webinary na ten temat, właśnie a propos tego też charyzmy i tego, jak to się stało, że właśnie pan Zełański pokazał taką klasę jako lider wtedy właśnie, nie? Te jego też takie hasła, które się pojawiały, potrzebuje amunicji, nie podwózki, takie elementy, które też jakby są jakoś łączone, nie? Z liderami i z charyzmą, ale też zauważ, że on te rzeczy odkrywał u siebie wcześniej. On jakby nie odpalił w takim wymiarze, gdyby na przykład nie miał tych zdolności aktorskich, on był aktorem, rozwijał te wszystkie rzeczy i w tym sensie możesz rozwijać też swoją charyzmę, że na przykład, nie wiem, możesz pracować nad tym, w jaki sposób będziesz się komunikował z ludźmi, jak będziesz pracował z ludźmi, jak będziesz mówił, jak będą wyglądały twoje prezentacje. Steve Jobs jest też fajnym przykładem. Jego prezentacje pierwsze to w ogóle były nudne, jak flaki z olejem, tak jak uczestnicy tych prezentacji opowiadają, no ale później, wiesz, pracując nad tym, dzisiaj są książki właśnie na temat przywództwa i na temat tego, w jaki sposób on robił te swoje wystąpienia, nie? Ciekawa rzecz też, dużo osób nie zahacza, a propos twojego pytania, o to, o co zahacza też sam tytuł książki Dar Przywództwa, nie? Bo ja tam też taką stawiam bardzo odważną tezę, w którą mocno wierzę, że to jest dar, który jest darem dla wszystkich, nie? Tak, takim, który... w ogóle to podejście zmienia wszystko. Tak, właśnie nie wszyscy z niego korzystamy, z tego daru, nie? Tam też nawiązałem do takiej historii ewangelicznej mocno, jak król zaprasza na ucztę, nie wszyscy z tego korzystają, bo trochę tak z tym jest, nie? Że każdy z nas ma w sobie jakieś powołanie, jakąś swoją misję, no i pytanie, czy ją odkrywamy, nie? Czy stawiamy sobie pytanie o to, czego świat od nas potrzebuje. Dla mnie to było też mocno odkrywcze, jak miałem taki moment, wspominałem trochę o tym poszukiwaniu sensu w życiu po 40. Miałem taki moment, też piszę o tym w książce, dla mnie trudny, bo wszystko mi się fajnie układało. Miałem studia, które się fajnie rozwijały na SWPS-ie. Prowadziłem podcast, prowadzę wciąż. Uruchomiliśmy z Olą, z żoną platformę dla liderów. No, były projekty, ale wiesz, gdzieś tam pod spodem czułem, że wiesz, że jakoś jestem taki niespełniony, nie wiem, czegoś mi brakowało. Chodziłem też trochę na terapię w związku z tym i dużo takich procesów się wtedy we mnie uruchomiło, związanych właśnie z sensem, nie? Bo złapałem się na tym, też wtedy zacząłem czytać mocno Wiktora Frankla, którego polecam tą jego książkę W poszukiwaniu sensu. Tak, to jest u nas stała pozycja. Każdy praktycznie gość poleca tą książkę, więc nie da się tego nie przeczytać. Nie da się, ale też poszedłem w kierunku innych jego książek i połknąłem tam z 6 albo 7 chyba pozycji, notując różne rzeczy. Zainteresowałem się też logoterapią, czyli taką terapią, która jest oparta na logosie, czyli logos z greckiego to jest właśnie sens, umysł, poszukiwanie sensu. I dużo mi to dało, ale też zmieniło totalnie perspektywę w myśleniu o sensie, nie? Bo my mamy takie podejście, że sens to jest coś, co jesteś w stanie sobie zaprojektować w życiu, nie? Narzucić temu życiu, że jest jakiś sens, który właśnie możesz narzucić. A Frank, który przeżył horror 3 obozów koncentracyjnych, bo ta książka w 2/3 treści, jak nie więcej, to są jego doświadczenia, dlatego ludzie, dlaczego ona tak trafia, bo jest bardzo życiowa, on opisuje po prostu, co się z nim działo, jak wyglądało jego myślenie i podejście do sensu w obozie koncentracyjnym, jak on się mierzył w ogóle z sytuacją bez wyjścia i potrafił znaleźć jakiś sens w ogóle w tym, co się tam działo. No i Frank przez tą właśnie swoją taką niesamowitą wiarygodność też pokazał mi inną drogę, nie? Że tak naprawdę sens jest gdzieś tam w świecie zaszyty. Ty musisz się jak taki radar nastawić trochę i go wyłapać, i go wyczuć, nie? Co ten świat od ciebie chce, czego on potrzebuje. No i tak, wiesz, zacząłem dochodzić do pewnych potrzeb, które zacząłem mocno dostrzegać
Stąd też pojawiła się ta misja moja życiowa tworzenia liderów na zwinne czasy, czy w ogóle pracy z ludźmi, z relacjami, bo ja od tej pracy takiej mocno związanej z procesami, z narzędziami, takiej mocno technicznej, od ostatnich 5-6 lat mocno się zwróciłem w kierunku pracy z ludźmi, pracy z relacjami wręcz. Takie mamy sesje 1 na 1, takiego dialogu wręcz filozoficznego, bo to nie są sesje absolutnie terapeutyczne, tylko bardziej tak jak sobie teraz rozmawiamy na różne głębokie tematy. Okazuje się, że tych tematów po stronie właśnie przywódców jest całe mnóstwo takich dotyczących relacji, dotyczących sensu, spełnienia też w życiu wartości. Oczywiście jak ktoś potrzebuje czegoś więcej, to kończy się to wysłaniem tej osoby na jakieś spotkania z terapeutą, nie? No bo tak zresztą też coachowie robią, że są jakieś granice tego, ale ta praca tak wygląda. No i wiesz, no, cała sztuka cała trudność polega na tym, żeby się wsłuchiwać w to życie, nie? Żeby odkryć ten sens, który jest w życiu, po co jesteśmy, jakie potrzeby będą pasowały do możliwości, które ja mam tu i teraz, nie? Jakie mam zasoby, jakie mam talenty, co mogę dać światu, ludziom w kontekście tych potrzeb. No to jest taka rzecz, nie? Jest taki psycholog James Hillman, Kod duszy, napisał taką książkę, też bardzo polecana w różnych miejscach. Ja mam duży dystans do tej książki, bo jak słyszysz, że pisze ją psycholog, to się spodziewa, że tam będą takie jakieś, nie wiem, badania, jakieś teorie psychologiczne. On tą książkę napisał tak do końca nie wiadomo, czy właśnie to są jego jakieś takie refleksje, którymi się chce podzielić. Bardzo, jakiś dziennik. Taki, bardzo fajna książka w ogóle, bardzo też trafiająca do wielu osób. No ale jedną rzecz, którą właśnie napisał, myślę, że jest mądra, że każdy jest jakiś, nie wiem, mamy żołędzia, nie? W sensie jest w nas jakieś nasienie, które jak trafi na odpowiedni grunt, to z tego wyrasta piękne drzewo, nie? I to jakby pokazuje Hillman w swojej książce różne przykłady, bo jest ze świata jazzu, z muzyki też, ale nie tylko. Osoby, które właśnie potrafiły odpowiedzieć na tą swoją misję, nie? Jakoś zareagować. Więc dlatego ta książka jest taka trafiająca dla wielu osób, bo mimo, że jest taką cegłą dosyć grubą, to jest oparta na różnych fajnych historiach, które miały miejsce, nie? Ale się rozgadałem. Czy czujesz, wspomniałeś o Churchillu, czy czujesz, że jest tak, że są liderzy, którzy, tak jakby to Franek Georgiew powiedział, wartime i peacetime, i którzy lepiej sobie po prostu radzą właśnie w czasach trudnych, a w czasach spokojnych nawet wręcz zdarza im się wywoływać wojny, bo nie wiem, bo się nudzą, bo nie są do tego przyzwyczajeni. Churchill jest takim przykładem, nie? On był liderem właśnie takim bardziej na czas wojny niż na czas pokoju. Myślę, że lepiej tu jest powiedzieć lider na czas kontekstu konkretnego, który to przywództwo wywołuje po prostu. I myślisz, że taki lider, że to jest trochę takie zdefiniowane w nas gdzieś głęboko? Konkretny kształt pewnie nie, tylko mnie bardziej chodziło z tym darem, że wiesz, że jest jakieś takie wołanie w nas, znaczy każdy, to jest w kontekście powołania bardziej, nie, że jest pewna sytuacja, czy sytuacje życiowe, które nas jakby wołają do tego, żeby na nie odpowiedzieć. To jest trochę tak jak jest taki jeden esej, który poświęciłem tematowi odpowiedzialności. Myślę, że to też jest taki gruby temat, który też sobie warto przepracować w kontekście swojego rozwoju, że ja tam zderzam odpowiedzialność nie z sankcjami, jak często w firmach się robi, nie? Czyli jesteś odpowiedzialny za coś, za jakieś zadania, w związku z tym ja cię będę za to rozliczał, tylko bardziej w tych takich kontekstach związanych z autonomią, jak dajesz ludziom przestrzeń, bardzo ważna jest ta odpowiedzialność za to, co będzie, nie? Za kształtowanie przyszłości. Mówiąc o kontekście i przywództwie takim mocno kontekstualnym, czy osadzonym w kontekście i tym wołaniu, na które trzeba odpowiedzieć, to jest trochę tak jak, nie wiem, idziesz ścieżką w lesie i słyszysz, że gdzieś tam wśród paproci płacze dziecko, nie? I możesz przejść dalej, gdzieś tam, nie wiem, zanotować, że faktycznie jak jesteś jakimś tam pozbawionym emocji człowiekiem, że faktycznie to dziecko tam jest, albo zareagować i odpowiedzieć. To na tej zasadzie bardziej to jest odpowiedź na dar, nie?
Tak myślałem też o darze przywództwa. Nie wszyscy na to, tak jak mówię, nie wszyscy na to odpowiadają, nie wszyscy muszą być też liderami, bo też są potrzebne osoby, dla których to przywództwo jest, nie? Mhm. Tak. Ja to też mniej więcej w ten sposób czuję i widzę, że to, że określasz to jako dar, a nie umiejętność, zmienia w ogóle totalnie podejście, tak? I czujesz, że wszyscy dostają taki dar, czy jak to jest? Myślę, że tak, bo to jest... Ja to przywództwo bardzo szeroko też rozumiem. Też jak skończyłem tą książkę i teraz jak do niej wracam czasami, przeglądając różne rozdziały, to też jestem tak... Nie planowałem tego, to mówię szczerze, żeby ta książka była aż tak uniwersalna, bo ja dostaję też maile od ludzi, nie wiem, super, że napisałeś, że liderem może być każdy, bo jestem matką i tam, wiesz, jakiś tego typu na przykład e-mail od jakiejś tam czytelniczki, nie? Albo jakieś takie przykłady, które pokazują, że w zasadzie i tak jest, nie? Że przywództwo to jest coś, z czym się mierzymy na co dzień w różnych kontekstach i w różnych obszarach też. Ja patrzę mocno na pryzmat też mojej pracy z liderami, z liderkami w firmach, ale przywództwo jest wszędzie. Mamy przywództwo w rodzinach, mamy przywództwo społeczne, zresztą liderzy społeczni, czy w ogóle organizacja Ashoka i te projekty, które też wyciągnąłem w książce, to dla mnie to jest duża inspiracja w ogóle patrzenia na leadership, takiej umiejętności wycofania się trochę, a jednocześnie bycia, nie, z ludźmi. To jest też coś, co bardzo otwiera głowę. Czyli czujesz, że że napisałeś książkę dla menadżerów, a ona jest jednak dla każdego. Tak? No tak się stało, że taki jest odbiór trochę tej książki. Po co mielibyśmy się stawać lepszymi liderami? No to jest pytanie, po co mielibyśmy się stawać lepszymi ludźmi, nie? Też, bo jakby przywództwo dla mnie jest mocno osadzone też nie tylko na matrycy relacji, ale też na człowieczeństwie. Wiele razy podkreślam coś takiego, że możesz zabrać zespół w swoim przywództwie tylko tam, gdzie już dotarłeś, nie? Do tego miejsca, w którym jesteś. I to widzę wiele razy, że jakby granice rozwoju liderki są granicami rozwoju też zespołu, z którym ten ktoś pracuje. Jeżeli właśnie nie będziesz się rozwijał w swoim człowieczeństwie, to też nie będzie tego rozwoju w relacji, którą tworzysz z tymi osobami, nie? Czy z zespołem, czy w relacjach jeden na jeden. To są takie naczynia połączone, nie? Stąd to, co powiedziałeś wcześniej, że wystarczy zadbać o ten swój wewnętrzny świat, nie? Czyli ten świat, w którym jesteśmy sobą u siebie, najpełniej jesteśmy sobą u siebie, nie? Bo to też jest, zwróciłem na to uwagę w książce, taka bolączka wielu z nas, nie tylko liderek, liderów, że trochę czasy na nas to wymuszają, że jakby budujemy swoją tożsamość na zewnątrz, nie? To, jak nas ocenią inni, to ile będziemy mieli lajków, od tego zależy nasza tożsamość, jacy my jesteśmy. Nie? To, co próbuję też w książce pokazać i do czego zachęcam, to żeby właśnie zrobić ten zwrot do środka, żeby spróbować poukładać, może przemeblować ten swój wewnętrzny pokój, ten świat, który jest najbliższy tobie, bo wtedy te rzeczy takie zewnętrzne się zaczną układać, nie? Siłą rzeczy. Jakby to jest rzecz wtórna, żeby ta tożsamość była w tobie, żebyś ty był jakby ośrodkiem swojego myślenia, żebyś ty potrafił też swoje myślenie krytykować, to co mówiliśmy wcześniej, a dopiero później jakby patrzył na ten świat zewnętrzny. Też mam wrażenie, że żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy i te czasy jakby symbolizuje trochę to, że nie potrafimy też być samotni. Nawiązałem w książce do takiego pięknego eseju Jana Szczepańskiego, naszego socjologa. Jest taka super zbiór esejów jego, to są lata 70. bodajże, jeszcze sprawy ludzkie. On tam różne tematy bierze na warsztat. Kwestie nadziei, życia, śmierci, relacji, głodu. No jest też temat samotności, nie? I on tam wprowadził takie bardzo trafne rozróżnienie, że z jednej strony jest samotność, którą on rozumie jako umiejętność bycia samemu ze sobą, i z drugiej strony jest osamotnienie, nie? Czyli brak relacji albo brak tej umiejętności bycia samemu ze sobą. Ja w książce
jeden esej poświęciłem właśnie temu, żeby właśnie z tą samotnością się swoją oswoić, nie? Bo jesteśmy dzisiaj, to jest pewien paradoks, nie? Żyjemy w świecie wielu kontaktów, tysięcy kontaktów. No, na Facebooku mamy x znajomych, x followersów, na Instagramie, na YouTubie masz dziesiątki tysięcy widzów. Nie, ale tak, no bywają takie. Ale idziesz w tą stronę, nie? Ale z drugiej strony jesteśmy osamotnieni, nie? Bo brakuje nam relacji, brakuje nam ludzi. No i samotność jest trudna. No teraz też dzisiaj z Olą rozmawiałem, jak jechałem w pociągu, że nawet zwróciłem uwagę, jak żeśmy czekali na dworcu, że większość osób stoi się gapi w telefon. Jeszcze niedawno tak nie było. A pamiętam czasy w ogóle, jeszcze często wspominam właśnie na różnych takich rodzinnych imprezach, jak były czasy, zwłaszcza młodemu pokoleniu Z na przykład, opowiadam, że pamiętam czasy, jak obciachem było wyjąć komórkę w Krakowie w tramwaju, bo byłeś jakimś tam, nie wiem, szpanerem, nie? Jak wyjmowałeś telefon. Ciekaw jestem, w którą stronę to pójdzie. Czy nastąpi jakiś taki boom, taki krach, jak na giełdzie. Ale myślę, że liczba też spotkań w gabinetach terapeutycznych, liczba ludzi, którzy zaczynają szukać też swojego miejsca i szukają różnych ścieżek dochodzenia do siebie, z jednej strony zostawiając te wszystkie wartości, w które wierzyli wcześniej, pokazuje, że jednak nie idzie to w dobrą stronę, że są jakieś potrzeby takie absolutnie fundamentalne, których ten świat, ta technologia nie jest w stanie nam dać i nam zaspokoić. To zresztą w firmach też widać teraz, jak rozmawiam przy okazji życia w online. Czasami też mam różnych znajomych, którzy pracują w firmach i czasami dzwonią do mnie wieczorem, a chodźmy, wyskoczymy może do Harrisa na jam session, pogadamy sobie trochę, bo ja już mam dość siedzenia przy kompie, nie? Bo jest programistą na przykład albo szefem jakiegoś zespołu w firmie. To widać, nie? Że to coś nam robi niekoniecznie dobrego. Nie adresuje tych takich podstawowych potrzeb. Też miałem rozmowę ostatnio z Magdą Sękowską a propos też młodego pokolenia. Ona jest psycholożką, która też interweniuje w różnych próbach samobójczych u młodzieży, więc jakby skala jest niesamowita tego I chyba rośnie, zjawiska. tak? I Polska wcale nie jest gdzieś tam na ostatnim miejscu, nie? Jak pokazują statystyki. No to jest trochę przygnębiające. Też się zastanawiam, czy kiedyś nadejdzie taki krach, czy totalnie się zamkniemy w sobie i usługa psychologa będzie taką standardową dla każdego, żeby go w ogóle utrzymać, wiesz, jeszcze przy życiu, chyba że się zbuntujemy w pewnym momencie. Chociaż mam wrażenie, że młodzi ludzie już potrafią odchodzić od technologii. I coraz częściej to słyszę, ale nie wiem, czy to jest powszechne zjawisko, bo jesteśmy jednak w bańkach. Ja mam taką obserwację, że młodzi ludzie, bo mam bardzo dużo do czynienia z młodymi ludźmi, za co jestem losowi ogromnie wdzięczny, bo ze względu na to, że gram jazz, to poruszam się w środowisku młodych muzyków, fenomenalnych naprawdę. I jestem nimi zachwycony, absolutnie. Ale też zauważyłem coś takiego, że jest jakaś łatwość, na przykład w pokoleniu Z, czyli to pokolenie 9.5, 2012 bodajże, tam jest ta górna granica, chyba łatwo ulegają trendom, nie? Jakby odcinają się od reklam i reklamy na nich nie działają, ale trend na przykład, nie wiem, zdrowa żywność, nie pijemy alkoholu, albo nie wiem, suplementacja diety, to wszystko jakoś łatwo. Czyli jakbyśmy zbudowali trend odpowiedni odcięcia się, to wiesz, bardzo możliwe, że nagle będą powstawać gdzieś tam pod Krakowem ashramy, jakieś pustelnie. A to jest dobry pomysł. Chociaż, a to ciekawe, co mówisz. Nie wiedziałem, że tak jest, że oni się, właśnie myślałem, że jest odwrotnie, że ci młodzi chcą właśnie się odcinać od trendów, ale może to właśnie jest trendem. No może to jest trendem, tak. No, super. Mariusz, powiedz mi, czy twoim zdaniem Elon Musk, Steve Jobs są dobrymi liderami? Wspominałeś tutaj Jobsa i jak ty to widzisz? Ponieważ ja czuję, że ty idziesz w tą stronę ludzką,
oni też rozwijają swoich ludzi i to niesamowicie. No wszyscy, którzy gdzieś odnoszą się do pracy czy z Elonem Muskiem, czy ze Steve'em Jobsem, ja ich specjalnie wrzuciłem do jednego worka, ale o tym za chwilę. Mocno się u nich rozwijają, z tym, że Steve Jobs był, a Elon Musk jest swego rodzaju z jednostkami, które narzucają jednak, lekko mówiąc, autorytarne rządy. Mimo tego ludzie do nich wracają. Do Elona Muska, gdzie kiedyś czytałem o jednym z pracowników wysoko postawionym, który odszedł stamtąd właśnie przez to, że mówił, że jest to chore tempo i nie wytrzymuje tego, ale po jakimś czasie pracy w innej firmie stwierdził, ja muszę tam wrócić, bo my będziemy kolonizować Marsa. Dlaczego ja miałbym robić coś innego? Wiesz, jest przykład wizji, która pociąga ludzi tak. i powoduje też, że ludzie są w stanie pokonać jakieś takie ograniczenia, na przykład styl zarządzania tego czy innego lidera i pójść za nim. Jak ta wizja może tych ludzi przyciągać. Ciężko mi jest, wiesz, tak powiedzieć. W ogóle jestem osobą, która nie lubi oceniać innych. Kiedyś łapałem się na tym, że te oceny mi tak wpadały od razu, jakby z automatu. No ale teraz mam coś takiego, że tak naprawdę absolutnie nie znasz kontekstu tej osoby, życia tej osoby, myślenia do końca, wartości tej osoby, jaki ten ktoś jest. No, takie oceny nie są na miejscu. Natomiast wiesz, pytanie jest, czy taka relacja, którą ci ludzie tworzyli ze Steve'em Jobsem na przykład, czy z Elonem Muskiem, w jakiś sposób służy ich rozwojowi. W tym sensie ja rozwój rozumiem też bardziej jako stawanie się lepszą osobą, bardziej autonomiczną, niezależną, też zdrowszą, taką psychicznie. Czy to jest coś, czy te relacje faktycznie takie dla nich były? Jeżeli były, to wiesz, to było dobre przywództwo, nie? I efektywne dla tych osób. Jeżeli komuś takie podejście nie odpowiadało, no to szukał innej swojej drogi i innej relacji z innym liderem czy liderką, nie? Wspominałem o tym, chciałbym jeszcze raz o to zahaczyć właśnie, gdzie twoim zdaniem jest ta wizja menadżera, a wizja zespołu, która się tworzy? Czy istnieje twoim zdaniem właśnie coś takiego jak oddolne tworzenie takiej mocnej, dobrej wizji firmy, która coś tworzy? Rozmawiałem z Alkiem Cierniewskim ostatnio i on był przez długi czas COO w firmie, która zajmowała się pozycjonowaniem. I on powiedział takie zdanie, że mimo tego, że on był bardzo blisko wszystkich procesów, on to wszystko, on zarządzał aktywnie firmą, to i tak ta wizja właściciela, z którym on współpracował, on nie miał do niej aż takiego dostępu i musiał się czasem jej poddawać na takiej zasadzie, że realizujemy jednak jego wizję. Że on nie mógł jej realizować w pełni, tak? Bo on czuł, że on nie ma aż takiego wglądu właśnie w jego głowę i tak dalej i czasem nie rozumiał jego decyzji, ale po prostu poddawał się im i wiedział, że on wie lepiej, tak? Z takim pełnym zrozumieniem, z takim pełnym zaufaniem. Ja ostatnio mam taki program w firmach, bardziej teraz się z tego robi program, moje marzenie się, można powiedzieć, spełnia w jakimś sensie, ale zacząłem od takich prelekcji, czego liderzy mogą się nauczyć od jazzmenów. Z racji tego, że drugą nogą, mówiłem ci przed nagraniem, że to jest... Super, właśnie o tym rozmawiać. Że to jest, wiesz, to jest moja druga praca, już powoli robi się z tego etat, wróciłem do muzyki po latach i widzę bardzo dużo analogii do tego, co się dzieje w firmach i w ogóle te prezentacje, bo mam tam 5-7 lekcji w zależności od tego, ile firma ma czasu. Najkrótszą robiłem w formule takiego TED-a 18 minut. I to niesamowicie trafia do ludzi. Jakby pokazanie zespołu jazzowego i różnych mechanizmów, które dzieją się w tym zespole, przełożenie tego na zespół projektowy albo wręcz na całą firmę. I ciągle tam doszukuje się różnych analogii. Z wizją myślę, że też, bo mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że mam jakiś pomysł na zespół, nie?
Ale dobra analogia, już to czuję. No tak, ale masz pomysł na zespół, chcesz grać na przykład jakiś new jazz, muzykę taką bardziej współczesną, bardziej elektroniczną, nie? I przychodzisz do tego zespołu i to jest twoja wizja, którą wnosisz. Mówisz, chłopaki, będziemy grali na festiwalach jazzowych, będziemy grali regularnie w Harrisie, nagramy płytę, będzie streaming gdzieś tam, nie? I już roztaczasz cały ten pomysł. No a ludzie mówią, że nie, no my byśmy tak woleli bardziej tradycyjnie, jakiś taki hard bop pograć. Mają jakąś swoją wizję, nie? No to wiadomo, że ja, gdybym trafił do takiego zespołu, jeszcze nie miał wpływu na to, co chcę grać, no totalnie byłbym niezadowolony, wręcz myślałbym o tym, czy tego zespołu nie zmienić. A jeżeli masz zespół, do którego wchodzisz i jest jakiś matching na poziomie wizji, no to wy możecie polecieć właśnie na Marsa, nie? Że możesz powiedzieć, że chcesz grać muzykę elektroniczną, no to dobra, robimy playlistę, wrzucamy na playlistę na Spotify rzeczy, które nam się podobają, robimy jakieś głosowanie, wybieramy jakieś 8 numerów, budujemy setlistę, no i mamy program, nie? I idziemy grać, ale to też tak działa i ja w takim zespole akurat mam przyjemność grać, w takim kwintecie, że jakby tą wizją się sami napędzamy, nie? Jakby każdy dokłada klocek do mojego pomysłu, ale też ja dokładam klocki do wizji innych osób w zespole. Nie jest coś, co nas jakby spina. Jeżeli ja miałbym poczucie, że nie mam wpływu na swoją wizję, no to miałbym poczucie, że jakby to nie jest ten zespół, jakby, że nie powinienem iść też w tą stronę, nie? Czy pracować w tym zespole, albo zrobić coś, żebyśmy jednak tę wspólną wizję mieli, nie? I to jest, myślę, taki fajny obraz tego, co powinno być w ogóle w takich systemach samoorganizujących się, bo to jest, myślę, też taki mit, taka pułapka, w którą wpada wiele osób, wielu szefów, że jak zespół ma autonomię, to ja nic nie mogę. Ja się nie mogę wtrącać, żeby ten zespół, broń Boże, nie zabić tej autonomii. Polecam wszystkim obejrzenie sobie, jest kilka klipów na YouTubie orkiestry Filharmonii Bostońskiej, która reklamuje się tym, że to jest orkiestra, która nie posiada żadnego dyrygenta. Kiedyś zrobiłem w ogóle na platformie Alt-Right dla liderów taki filmik, gdzie komentuję różne wypowiedzi muzyków, bo oni fantastycznie pokazują, jak z jednej strony mają wolność, ale z drugiej strony jak przywództwo u nich jest i w jaki sposób działa. Jeżeli grają na przykład program barokowy, to nie jest tak, że nie ma żadnego lidera, który nie przejmuje tych funkcji dyrygenckich, nie? Czyli takich liderskich, tylko jest ktoś, kto się zna na muzyce barokowej, ma duży wpływ na wizję, na koncept, jeśli chodzi o program koncertu barokowego i on jest takim jakby naturalnym zespołem od środka tego zespołu. Jak grają ale bardziej, wewnątrz. Ale wewnątrz, tak. I oni tam wręcz mówią, że nawet ten ktoś nabija rytm, no bo ktoś musi nabić, żeby oni, wystartowali w odpowiednim momencie. Jak jest, nie wiem, temat bardziej muzyka współczesna, klasyczna, to jest jakiś inny kolega, który się tym zajmuje. I oni się tam śmieją na tym filmie, no nie mamy tutaj faktycznie liderów, no ale jak jest ten, to jakby przejmujemy sobie te funkcje liderskie. No to jest piękny obraz tego, jak to faktycznie powinno wyglądać, czy wygląda w takich dojrzałych zespołach też autonomicznych. Mega, super analogia. Czego jeszcze się nauczyłeś właśnie, co jeszcze z jazzu przekładasz? W zależności od tego, w jaką stronę byśmy chcieli pójść, ja bardzo patrzę mocno na zespół, też na rolę lidera w tym zespole. Jedną z pierwszych lekcji, o których opowiadam, jest odwaga. Tego bardzo brakuje też w zespołach. Zaczęliśmy trochę o tym w ogóle mówić, nie wiem, czy tam zwróciłeś na to uwagę, o tym bezpieczeństwie psychologicznym, tak. O takiej przestrzeni, że to jest potrzebne. Pamiętam taką sytuację, że kilka lat temu byłem na międzynarodowych warsztatach jazzowych w Krakowie. Było tam ponad 80 osób na tych warsztatach. No to było tak, że to warsztaty trwały tydzień, w ciągu dnia były różne zajęcia, myśmy tam rano mieli zajęcia z instrumentem, czyli każdy pracował w sali swojego, ja saksofon tenorowy, więc miałem zajęcia z tenoru, była teoria, były jakieś tam zajęcia dotyczące historii jazzu, jak montować klipy na przykład w programach muzycznych. No a wieczorem były jam session, czyli takie spotkania muzyków, mieliśmy knajpę dla siebie, Piec Art Naszewskiej w Krakowie, bardzo takie magiczne miejsce. No i graliśmy, nie? Ale zobaczyłem, że tam było 80 ponad muzyków, na scenie może było 15 osób co wieczór. I tak, rozmawiałem z tymi ludźmi na korytarzach i się pytałem później, no czemu nie gracie, nie? No bo przecież
tutaj mamy miejsce, jest klimat, tylko wyjść i grać. No a wiesz, Mariusz, bo ja tam nie znam tych wszystkich standardów jazzowych jeszcze, no bo to jest tak, że się gra standardy jazzowe. Ja jeszcze, wiesz, tych wszystkich skal nie mam obcykanych. Ja jeszcze, jak słucham tych tutaj wymiataczy, jak wchodzą na scenę, to też właśnie tak trochę czuję, jak jestem mała na przykład w kontekście tego, co tu widzę. Nie? I tego typu różne takie iluzje, projekcje naszego mózgu, które pięknie było słychać. No i wiesz, odwaga to jest jedna z takich lekcji, o których opowiadam, bo tego nam też brakuje na takiej arenie firmowej bardzo, bardzo mocno, nie? W przestrzeni relacji, to co żeśmy wcześniej mówili, czyli takie wyjście pomimo strachu. Dużo się mówi, że odwaga to jest właśnie takie działanie pomimo strachu, bo ten strach gdzieś tam jest. Ale myślę, że w przywództwie też ważne jest to, że, czy w ogóle w relacjach naszych, nie? Że na takim jam session, jak masz wyjść, to się musisz odsłonić, nie? Musisz wyjść na scenę, no i różnie może być, nie? Bo mogą cię wygwizdać, popatrzysz sobie, ja tak miałem na początku, jak byłem na pierwszych jam session, widziałem gości z piwkiem, myślę, a sobie pewnie myślą, że tam, wiesz, ja tutaj jestem taki cienias. No, dosłownie takie myśli. Kiedyś żeśmy grali koncert z chłopakami w Awarii w Krakowie, funkowy, i Awaria jest to takie specyficzne bardzo miejsce, mordownia w tym sensie, że to jest taki, za czasów jeszcze komuny, to był taki klub niezależny. No, myśmy tam upali funka i patrzę, siedzi koleś, nie z piwkiem, tylko siedział właśnie, miał lampkę wina, miał poszetkę, marynarkę, brudkę idealnie przystrzyżoną, pan w takim bardziej dojrzałym wieku i siedział noga na nogę i tak przyglądał się na mnie. Pierwsza myśl, krytyk jazzowy z Jazz Forum na pewno przyszedł na koncert. Nie? Jest tego typu rzeczy. Stąd ta odwaga, żeby, wiesz, wychodzić na scenę, czy to, wiesz, masz prezentację, czy masz jakiś projekt, który masz z kimś realizować, podejmujesz jakąś inicjatywę, żeby mieć tą świadomość, że się odsłaniasz i podejmujesz ryzyko w ogóle wyjścia na taką arenę, mimo tych wszystkich zbroi, które sobie zakładasz, nie? Dla mnie taką bardzo ciężką zbroją, nad którą cały czas pracuję, to jest perfekcjonizm. Z tym wielu muzyków się zmaga. Mam znajomego, który opowiada mi, że czasami nie śpi do 4 rano, bo analizuje, co źle zagrał w swoich solówkach. Albo gdzieś tam jak gramy, to mówi, że zły dźwięk uderzył na skali na przykład. Zawsze mu mówię, że to był najfajniejszy dźwięk w twojej solówce, słuchaj, no bo naprawdę te dźwięki takie, jest taki w ogóle cały ruch, który Ryan Devlin założył, saksofonista ze Stanów, #wrong notes, nie? Żeby nauczyć się grać out, czyli jakby poza tym, co cię obowiązuje, bo to też jest w muzyce tak, że nie jest, że grasz co chcesz, tylko każdy utwór ma jakiś taki kanonny, takie ramy odniesienia trochę, nie? Tak jak w piłce, to co mówiłem wcześniej, i poruszasz się po jakiejś harmonii tego utworu, no ale możesz czasami zrobić wychylenie i grasz jakby out, co to jest takie w ogóle sexy, nie? U muzyków, jak zagrasz out, ale potrafisz jeszcze wrócić, nie? No to jest tego typu rzecz. Super. W ogóle czuję trochę vibe, bo miałem ci właśnie zadać to pytanie, które sam sobie zadałeś, ja tylko skwituję je jeszcze cytatem z twojej książki. Jeśli możesz coś zdziałać lub marzysz o tym, to przystąp do dzieła. W odwadze jest geniusz, magia i siła. To sobie wynotowałem. I a propos tego perfekcjonizmu, to nie tylko muzycy jazzowi to mają, bo ja też się z tym zmagam. Też na przykład w kwestii tego podcastu, tak? Ale masz tutaj fajnie wszystko urządzone, więc już podziwiałem wcześniej. Więc... Ale w dalszym ciągu, wiesz, jest to, o czym mówisz, jest ten... Jak się nazywa to zjawisko? Gdzie szukasz właśnie tych swoich niedociągnięć. No, nieważne. Studiowałeś, Mariusz, filozofię. Jak to wpłynęło w ogóle na całe twoje myślenie o zarządzaniu, liderstwie? Przede wszystkim wpłynęło na moje życie bardzo, bo tam poznałem Olę na pierwszej imprezie Andrzejkowej. Także już byłem ustawiony na całe studia i życie później. Niektórzy mówią właśnie, że wtedy mówiło się, że idzie się na studia po to, żeby poznać żonę. Nie byłem świadomy trochę tego, co z tych studiów wyniknie, bo to był
teraz jak na to patrzę, jakby nie traktuję tego jako przypadek. Ja tam nie trafiłem w ogóle świadomie, nie wiem, czy wiesz, na te studia. Okej. Ja byłem bardzo takim, w czasach liceum byłem takim idealistą, człowiekiem, który wierzył w różne idee, pisałem wiersze, wydałem 2 tomiki wierszy, patrzyłem, wiesz, gdzieś tam, jak to Platon mawiał, hyperuraniostopos, czyli na jakieś miejsce gdzieś nadniebne. I sobie wymyśliłem, że będę zdawał na teatrologię, bo teatr mnie kręcił bardzo. I złożyłem papiery tylko na jedną uczelnię, co było totalnym nieporozumieniem wtedy. Założyłem, że przecież się dostanę, że będzie super. 2 dni maglowali mnie na egzaminie. Pamiętam, że pierwsza część oglądaliśmy Rewizora Gogola i trzeba było napisać z tego jakąś recenzję. Druga część było maglowanie z różnych takich testów a propos literatury. 1,8 chyba mi zabrakło punkta do tego, żeby się dostać. No i byłem w kropce totalnej, bo nie miałem studiów, wyobraź sobie. A to na jaki kierunek próbowałeś się dostać wtedy? Na teatrologię na UJ-cie. Na teatrologię. Tak, tak. No. I się nie dostałem. Pisałem odwołanie, liczyłem, że wiesz, że jakoś to będzie, no ale wiesz, no i szukałem jakiejś alternatywy, no bo w ogóle to było straszne, no bo wiesz, no człowiek, który no założyłem po prostu już miałem projekt na siebie, nie? Był gotowy scenariusz. Nagle się okazuje, że ten projekt się spalił gdzieś tam, nie wiem, jest w śmietniku. No i wiesz, i dosłownie biegałem po Krakowie i szukałem, a to wtedy nie było łatwo, no bo wiesz, no bo to już było trochę pozamiatane po egzaminach i szukałem miejsca, gdzie tutaj się można jeszcze dostać, więc arabistykę odrzuciłem, rusycystykę odrzuciłem, bo też była tam taka opcja. No i okazało się, że jest możliwość, że zostanę wolnym słuchaczem. Uwaga, przez pół roku byłem wolnym słuchaczem na filozofii na Papieskiej Akademii Teologicznej, wtedy jeszcze w Krakowie. No i jakoś wtedy nie byłem, no byłem załamany, nie? No filozofia, co w ogóle ja będę robił, nie? Filozofia, wolny słuchacz, więc nie mam w ogóle statusu studenta, więc no jakaś karamba straszna, nie? Ale okazało się, że jakby no z tej mojej takiej wtopy porażki wyszły bardzo fajne rzeczy. Po pół roku zostałem studentem, bardzo się wkręciłem w filozofię. Nie wiedziałem w ogóle, że to jest taki obszar, gdzie ja mogę realizować swój potencjał. Pamiętam, że też byłem w kole filozoficznym, czytałem mnóstwo różnych tekstów. Zaczęło mnie to wciągać też od strony takiej w ogóle życiowej. Zacząłem to przekładać na życie, zwłaszcza, że miałem do czynienia z takimi prawdziwymi filozofami, którzy tylko o filozofii rozmawiali, tak jak muzycy jazzowi, tylko o muzyce rozmawiają. No i tak to się zaczęło. Też poznałem księdza Tischnera, wtedy jeszcze już był w takiej ostatniej niestety fazie swojej choroby, ale to był taki... Miałem poczucie, że jestem faktycznie, że w takiej społeczności filozofów krakowskiej, jakby czuło się tą filozofię wtedy nawet bardziej niż teraz w Krakowie, bo też chodziłem na wykłady profesora Stróżewskiego. Zresztą jeden z rozdziałów o jaskini Platona jest trochę pokłosiem tych wykładów, bo profesor analizował mocno różne teksty platońskie wtedy. No i tak to się zaczęło. Później studiowałem jeszcze politologię jako drugi kierunek i miałem taki plan, żeby być politykiem. Poszedłem w tą stronę. To jesteś chyba już trzecią osobą z tego podcastu, która myślała o Byłem polityce. bardzo zmotywowany, żeby zostać politykiem, zwłaszcza, że wtedy środowisko jakby studentów na UJ-cie w Krakowie to było takie środowisko, z którego się wykluwali politycy. Byłem na stażu w ministerstwie, wtedy za rządów Leszka Millera. Miałem swój gabinet stażysty, robiłem różne dziwne rzeczy, odpisywanie na różne pisma różnych obywateli. Chodziłem na spotkania komisji sejmowych, ale im więcej, wiesz, podglądałem, jak to wszystko wygląda, tym bardziej dochodziłem do wniosku, że to jednak chyba nie jest miejsce dla mnie, to nie jest mój świat. I to był taki czas wtedy, kiedy dużo się mówiło o tym, żeby się przebranżawiać. To były trudne czasy, jeśli chodzi o pracę. Naprawdę ciężko było. No ja coś takiego zrobiłem, że wymyśliłem sobie, że kręciły mnie, jakoś dotarłem do różnych takich modeli związanych z usprawnianiem przedsiębiorstw, organizacji i w jakiś sposób
trafiłem na Agiech, tam pracowałem w Fundacji Proidea też z Andrzejem Targoszem, który bardzo fajnie rozwinął to miejsce też od strony takiej edukacji i to była taka trampolina dla mnie trochę, żeby pójść dalej. Mhm. Czy czujesz, że gdyby nie to doświadczenie, to nie doszedłbyś do tych wniosków, do których dzisiaj dochodzisz, jeżeli chodzi właśnie o biznes, o bycie liderem, o przywództwo? Myślę, to że byłoby zupełnie inne na pewno, tak? Myślę, że tak, dlatego że próbowałem też to robić od strony takiej procesowej, technicznej i no wiesz, trochę działasz według algorytmów wtedy, nie? Jakby nie masz czasu na taką refleksję, jednak studia humanistyczne dają ci taką możliwość też nazywania rzeczy, uruchamiają w tobie ciekawość, rozmawianie o tej ciekawości, dają ci też narzędzia takie językowe, różne modele mentalne, myślowe. To, czym się wiele osób teraz zachwyca, no to myśmy te rzeczy na studiach jakby przerabiali, jakby to było coś, nad czym pracowaliśmy. Ja też muszę ci powiedzieć taką ciekawą rzecz, że się wstydziłem bardzo filozofii. Pamiętam, że bardzo długo coś takiego miałem. Znowu, były trochę inne czasy, te ponad 20 lat temu. Pamiętam, jak w WKU w Krakowie poszedłem na komisję i tam żołnierz się pyta, zawód. No to musiałem wpisać filozof. No wiesz, jakoś tak mi łyso było, no zawód filozof. Tam wszyscy jacyś, no tak, nie wojsku... wiem, programiści, nieprogramiści. No jeszcze mógłbym teolog wpisać, bo miałem kolegów po teologii, którzy też fajnie później pracowali w różnych bankach. No, ale z czasem to zacząłem doceniać i zacząłem coraz więcej wykorzystywać filozofię. W tej książce bardzo wykorzystuję rzeczy, które gdzieś tam jeszcze uczyłem się o nich na studiach i filozofia też daje uruchamia w tobie taką potrzebę myślenia, nie? Zastanawiania się, budowania różnych scenariuszy, takiej rozkminy ogólnej nad życiem, nad sensem, też to bardzo, bardzo mi pomogło. No i też dużo przy okazji też takich elementów też w książce, to na pewno czytelnicy zobaczą szybko, że jest dużo takich elementów związanych z duchowością. To też jest rzecz, na którą bardzo stawiam u liderów. Duchowość nie rozumiana jako religijność, czyli nie odnoszę tego do jakiejś takiej struktury, chociaż można to oczywiście łączyć, ale bardziej jako właśnie świadomość czegoś większego od nas, nie? Posiadanie jakiegoś sensu, który jest w naszym życiu, świadomość tego po co, wartości. To są wszystko rzeczy związane właśnie z duchowością lidera i tego jest dużo w książce. W książce też dużo odnoszę się do tekstów związanych kilka razy tak naprawdę. Nie jest książka o duchowości, ale dużo jest nawiązań do tekstów chociażby z Ewangelii takich, które przekładam na taki język bardzo świecki, odklejając się od tej rzeczywistości teologicznej, religijnej, bo też mam takie poczucie, że zachłysnęliśmy się trochę kulturą wschodu, buddyzmem i tamtymi jakby efektami tego, co tam się dzieje, czy działo przez jeszcze dużo wcześniej przed chrześcijaństwem. No ale wiele tekstów takich, które mamy w naszej tradycji, mówię o Biblii, ale mówię też o tekstach ojców pustyni, to są teksty, które jakby trochę innym językiem, trochę innym kanonem literackim. Tu też trzeba mieć świadomość też, w jakim czasie te teksty powstawały. No, teksty Ojców Pustyni to jest VI-IX wiek. Dużo jest nawiązań do takiej tradycji greckiej też, Homera na przykład, nie? No, tego typu rzeczy. Ale jak się to wszystko tak odklei, to jakby dużo jest takich elementów, które są bardzo wspólne też w filozofii wschodniej. Ostatnio czytam przy przeglądach siebie jako taki finisz. To jest też narzędzie, o którym wspominam, takie moje w książce, którego używam. Znaczy, to narzędzie stoickie bardziej jest. Hezychiusza z Synaju. Nie? I on tak naprawdę są piękne teksty o tym, jak być uważnym w życiu. Co prawda jest tam dużo nawiązań takich teologicznych też. Ja wiem, że dla wielu z nas teksty religijne kojarzą się źle ze względu na to, jaki mamy stosunek do Kościoła też. Szkoda, że tak się stało, ale naprawdę dużo tam też głębi dostrzegam w tych tekstach takich, które można przenieść na rozwój, nie? Dlatego też je używam w książce. Piszesz, wspominasz w książce o
między innymi o filozofii Kierkegaarda, który powiedział być tym ja, którym się naprawdę jest. Czy ty już wiesz, kim jesteś naprawdę? No, jestem kimś, kto się cały czas staje, nie? To jest też jakby moja filozofia życiowa, to co mówiłem wcześniej. Ja nie przepadam za tym określeniem bycie sobą, nie? To bycie sobą tak różnie nam się kojarzy. No ale to jest takie dla mnie bycie w procesie stawania się, nie? Czyli cały czas praca nad sobą, praca nad własnym rozwojem. Mam świadomość, że dopóki żyję, dopóty będę miał cały czas ten wysiłek, będę go podejmował. Nie jest to jakaś taka rzecz, po prostu stało się to częścią mnie. Nie? Jakby Czyli takie stoickie podejście trochę. Długo nad tym pracowałem. Przeglądy siebie bardzo jakby u mnie, mówiąc kolokwialnie, zażarły i faktycznie robię to systematycznie rano, wieczorem. Zmieniłem też mocno formułę tych przeglądów, to znaczy to nie jest tak, że ta struktura, którą tam opisuję w książce, to jest taka struktura, którą robię już drugi rok, czy tam trzeci, tylko mam takie momenty, że odlatuję w tym sensie, że jak widzę potrzebę, żeby bardziej, bo robię to w formie takiego dziennika trochę, piszę faktycznie w analogowym dzienniku, długopisem, mam ładne pismo już po kilku latach pisania. To się rzadko zdarza. Ale mam takie właśnie momenty, że potrzebuję gdzieś, nie wiem, coś mnie zaintrygowało, też miałem jakieś doświadczenie ciekawe, coś mi nie wyszło, to idę trochę tak dalej i rozpisuję. To nie jest tylko takie odhaczenie tych kilku punktów w ramach tych przeglądów. Jak mam też potrzebę na przykład pozastanawiania się nad jakąś wartością, to też rysuję sobie kwadrat wartości albo coś tam jeszcze też, jakieś zachowania się pojawiają. No to dużo takich rzeczy robię, też już mam na tyle elastyczność zbudowaną, że jakby to fajnie u mnie działa i nie nudzi mi się, nie? Bo to jest też tak na początku, że jak się robi to wszystko według takiej struktury, to w pewnym momencie możesz dojść do ściany i stwierdzić, że to nie jest dla ciebie, nie? No bo po co tak wypisywać, kim jesteś, dokąd zmierzasz, nie? Co jest dla ciebie ważne. Mam wrażenie, że taka praca nad sobą wymaga no też właśnie takiego trochę polubienia siebie, nie? Bo nie jesteśmy idealni i w momencie, w którym oderwiemy się właśnie od tego takiego dosyć surowego oceniania siebie, tylko oprzemy się o fakty i będziemy starać się być codziennie coraz lepsi, to wtedy to ma rzeczywiście sens i przynosi takie pozytywne owoce. Nie? Profesor Wiktor Osiatyński, tak mi się skojarzyło teraz, zresztą nawiązuje do jego książki Drogowskazy w mojej książce, który pracował z osobami uzależnionymi od alkoholu mocno, sam zresztą też był osobą uzależnioną, powiedział właśnie, że dał świetną radę a propos tego co mówisz, że wstajesz rano z łóżka, podchodzisz do lustra, przeczesujesz sobie przedziałek, patrzysz w to w lustro i mówisz sobie, odpierdol się od siebie. Piękne. To jest to trochę, o czym mówisz. Mam nadzieję, że wypikujesz tutaj. Nie. Bo jestem... Nikt by mnie nie podejrzewał, że ale to prawo cytacji. Tak, to był cytat. To nie były twoje słowa. No. One tylko wyszły z twoich ust. Czy mógłbyś, Mariusz, coś powiedzieć o sobie, czego najprawdopodobniej nikt z nas słuchających nie wie? Czasami zadaję to pytanie i nie zastanawiam się, co bym na nie odpowiedział. A tutaj proszę. Ja mam taki syndrom klątwy wiedzy trochę. Nie tylko a propos wiedzy merytorycznej, ale też wiedzy o sobie. Wydaje mi się, że wszystko ludzie o mnie wiedzą, bo jestem bardzo transparentną osobą i dużo gadam o tym, co robię też w podcastach swoich. Myślę, że nawiążę tutaj trochę do doświadczeń jazzowych, że dużo osób może nie wiedzieć, że gram na saksofonie na przykład tenorowym. Że w ogóle jazz jest tak ważny dla mnie w życiu, że stał się moją częścią etatu od jakiegoś czasu. Bo sporo osób myśli, że to jest jakieś hobby moje. Tak jak wiesz, kizumba, tak było.
ale teraz to już jest taka rzecz bardzo na serio i bardzo na serio to robię. Tak, myślę, że to. Gdzie można cię posłuchać? Jak w ogóle byś zachęcił ludzi? Gdzie w ogóle można eksplorować ten twój świat jazzu? W Krakowie gramy w klubach jazzowych różnych. Natomiast od jakiegoś czasu też realizuję różne projekty. Nie wiem, czy słuchacze podcastu jakoś zwęszyli temat, ale pojawiają się różne takie albo na przykład imprezy firmowe, gdzie jest jakiś, nie wiem, lecie firmy i firma chce zorganizować wieczór z zespołem jazzowym, tak żeby posłuchać jazzu tak bardziej ambitnie. I zaczęły się pojawiać tego typu projekty. A ostatnio też mówiłem, że się spełnia moje marzenie trochę z jazzem, bo powiedziałem ci jedną rzecz, a uświadomiłem sobie, że nie dokończyłem jeszcze tej myśli. Te webinary, które robię, a propos czego liderzy się mogą nauczyć od jazzmenów, to jest jedna rzecz, ale teraz we Wrocławiu będziemy realizować taki projekt, gdzie będzie prelekcja, będą warsztaty na temat tego, czego liderzy mogą się nauczyć od jazzmenów, a wieczorem gram z kwintetem koncert dla uczestników, więc będzie taki pełny pakiet z jazzem. Docelowo mi się marzy, pracuję już mam jakiś zarys takich warsztatów w ogóle całodniowych z jakimś kwartetem jazzowym na pokładzie merytorycznych, nie? Żeby zrobić szkolenie w oparciu o muzykę. Więc tutaj moje wizje szaleją, jeśli chodzi o jazz. Okej. Ja wierzę w coś takiego, że żeby content był dobry, to musi być unikalny. Mam wrażenie, że te twoje połączenie filozofii, jazzu, agile'u i zarządzania jest totalnie, w sensie no nie da się, nie ma czegoś takiego. No. Dzięki. Skąd jeszcze czerpiesz inspirację? Są jeszcze jakieś takie nietypowe źródła? Czego w ogóle słuchasz? Co czytasz? Już trochę powiedziałeś? Z lekturami to jest tak, że czytam bardzo różnych rzeczy i zawsze jakoś tak miałem, że dzieliłem książki na te takie, nazwijmy to branżowe i na takie niebranżowe. Niebranżowe czytam głównie do poduszki albo w jakimś takim wolnym czasie, a z branżowych książek to czytam, kiedyś miałem coś takiego, to była kwestia też perfekcjonizmu, że czytałem od deski do deski, a teraz mam kilka takich książek, które sobie otwieram i czytam w zależności od no nie wiem, od jakiegoś takiego nastroju. Mam książki filozoficzne, które czytam. Ostatnio czytałem na przykład wykłady księdza Tischnera, które wygłaszał w Krakowie. Instytut Tischnera je wydał. Czytam sobie filozofię Kierkegaarda na przykład też czytam. Ostatnio Henryk Elzenberg też takie myśli trochę stoickie na każdy dzień. Dużo tego jest. Tak, mam taką... Książki mam w ogóle w 2 pokojach. W pokoju, gdzie pracuję i nagrywam podcasty, jest taka... Wszyscy się z tego śmieją, bo mówię, że to jest taka kubka poręcznych książek, do których sięgam na co dzień i ona już się robi taką kupą dużą, która tam zasłania ścianę. No a drugi pokój to są już takie książki właśnie dużo beletrystycznych i tam do których sięgam właśnie tak bardziej jak chcę się zrelaksować, to tak wygląda. A jak z doświadczenia, z których źródeł czerpiesz najwięcej inspiracji właśnie do tych powiedzmy twardszych, bardziej technicznych rzeczy związanych z zarządzaniem, czy właśnie z tych technicznych dzieł, czy i związanych z branżą? Głównie to jest filozofia, książki związane też z duchowością, dużo takich, mam też swoje takie lektury, jeśli chodzi o mistyków chrześcijańskich, mistrza Eckharta na przykład, Simone Weil czytam, ostatnio też a propos właśnie mistyki też odkryłem listy Miłosza, zapomniałem jak się nazywał tenże trapista, w każdym razie jest taki trapista, nie wiedziałem, że w ogóle przyjaźnił się z Miłoszem. Dużo to jest miejsc, ale głównie to jest filozofia, właśnie jakieś takie rzeczy też psychologiczne, ale na temat w ogóle filozofii relacji terapeutycznych. Właśnie tak jak wspominałem, Carl Rogers czy Yalom. Yaloma książki bardzo lubię, bo on też jako psycholog dużo nawiązywał do filozofii i tutaj wszystkim mogę polecić jego książki, bo otwierają też mocno głowę na relacje też przy okazji. No ja mam wrażenie, że masz tak duży przekrój, jeżeli chodzi o właśnie tą wiedzę psychologiczno-filozoficzną, ale właśnie taką specyficzną, bo
Mam wrażenie, że ludzie sięgają do takich książek, jak już trochę właśnie wyczerpie im się to takie pragnienie znalezienia najlepszych narzędzi i dopiero wtedy przechodzą do tego etapu, w którym ty jesteś już bardzo długo. Czy ty w ogóle czujesz, że w byciu liderem jest coś takiego, nie wiem, mistycznego, magicznego, może jak w opowieściach o superbohaterach, bo tak mi się skojarzyło z tym darem, z tym odniesieniem do daru, podsunęło mi tą analogię, bo często mówi się, nie wiem, w mitologiach albo właśnie w nowoczesnych opowiadaniach o superbohaterach, że ludzie czasem odrzucają ten dar. Czy ty widzisz trochę taki mistycyzm w tym całym przywództwie? Nie patrzyłem tak na to, ale jak cię słucham teraz, to jest taki jakiś kontakt z taką właśnie tajemnicą może, nie wiem, czy to jest dobre słowo, mistycyzm. Mhm. Kiedy faktycznie czujesz efekt pomocy, którą dajesz ludziom. Ja mam ciary zawsze, jak mi ktoś powie, że wow, że to, co powiedziałeś, to było uwalniające. Jak dostaję maile, na początku tak nie było, ale też mój newsletter bardzo się zmienił i teraz dużo bardzo osób do mnie pisze i cały czas mam taką zasadę, żeby odpisywać wszystkim i różnie jestem, ale no te niektóre wiadomości są naprawdę, jestem taki, no mam ciareczki takie pozytywne i też sobie uświadamiam, jak nie uświadamiam sobie tego, co robię też za pomocą chociażby no, listów, które piszę do ludzi, nie? No bo regularnie tam co 2 tygodnie od długiego czasu dzielę się jakimiś myślami. To są myśli, które były pierwsze moje, w tym sensie, że jakby dla mnie były odkrywcze. To jest też taki klucz dla mnie, że czytam sobie coś, mam taką skrzynkę, też zacząłem to robić już jakiś czas temu analogowo z takimi fiszkami. Jak coś tam do mnie trafi, to wrzucam od razu na fiszkę, to jest gdzieś tam pod ręką zawsze i nie wiem, czytam Marka Aureliusza i tam jakiś, nie wiem, jest fajny moment, który mnie zainspirował, to zawsze sobie wpisuję cytat, wpisuję z jakiego miejsca to jest i na drugiej stronie wpisuję sobie, do czego mógłbym to ewentualnie wykorzystać, jakieś takie moje pierwsze skojarzenia, bo na początku tak robiłem, że będę pamiętał, nie? I później się okazuje, że nie pamiętasz, a ponieważ tego jest dużo, tak jak zauważyłeś, no to wiesz, to te notatki, ta książka w ogóle powstała z takich fiszek, nie? Miałem całą kupę różnych takich pomysłów, wziąłem sobie później te fiszki rozsypałem i zacząłem układać z tego jakąś taką mapę na stole i co ja bym chciał w ogóle powiedzieć. No właśnie, ale to jest taki moment, jak pytałeś o to, taki mistyczny bardzo. Nie mam taką świadomość tej zmiany w ludziach, która się dzieje. Czasami za pomocą takich, nie wiem, wydawałoby mi się prostych słów, które dla mnie były kiedyś odkrywcze, już nie są, a ktoś mi pisze, że rozbiłem bank, nie? Że tego mu było potrzeba dzisiaj, że właśnie miał jakąś tam sytuację, w której wykorzystał jakby tego typu rzeczy, nie? No tak, tutaj bardzo fajnie kilka wątków poruszyłeś, o których też chciałem porozmawiać. Twój newsletter jest nietypowy, tak, trzeba to powiedzieć, bo i chyba właśnie dlatego, że płynie z twojego wnętrza, bo po prostu jest ewidentnie autorskim newsletterem, no, nikt nie mógłby go powtórzyć. I to jest znowu ta unikalność kontentu, którą ja bardzo lubię. No, niewielu ludzi potrafiłoby na przykład napisać w newsletterze o tym, że czasem mamy za wysokie cele. Nie? Po prostu, jak ja to przeczytałem, mówię, kurde, nie znajdę czegoś takiego nigdzie indziej. Nie? I fajnie, że powiedziałeś o tym, skąd bierzesz że masz jakiś taki system właśnie zapisywania tych inspiracji. Fajnie, że to jest analogowe. W ogóle nie spodziewałem się. Wspominasz w książce, że jak pracujesz z liderami, to jak już skończycie pracować z wartościami, to zachęcasz do tego, żeby znaleźli jeden najmniejszy krok, który może ich zbliżyć do celu. Ale nie rozwijasz tego, jak pracujesz właśnie z tymi wartościami. Czy mógłbyś coś powiedzieć więcej? Najczęściej jest tak przy wartościach, że tak jak spotykam się z liderami 1 na 1, że to ciągle mnie zaskakuje, że wiele osób nie odrobiło tego zadania domowego, w tym sensie, że jakby nie siadło i
nie poświęciło chwili na to, żeby się w ogóle zastanowić, co jest dla nich ważne w życiu. Tak w ogóle. Czasami często jak zadaję to pytanie, to dla wielu osób jest to odkrywcze. No nigdy o tym nie myślałem, nie? Pracujemy bardzo różnie. Takim narzędziem, do którego często wracam, jak ktoś w ogóle nigdy nie pracował z wartościami, to proszę o pomyślenie sobie i narysowanie takiej trochę linii życia i pomyślenie o takich sytuacjach, które były dla tej osoby jakoś kluczowe w życiu. Nie? Tak jak wspominałem, dla mnie na przykład ważnym... Krótka wstawka. Jak widzisz, nic nie sprzedaję w moich treściach, a zapraszam już, moim zdaniem, niesamowitych gości, co nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Dlatego mam do ciebie prośbę, która, jeśli kanał ci się podoba, pomoże również tobie. Widzę, że bardzo mały procent oglądających subskrybuje te treści, a to kluczowe, żebym mógł zapraszać do rozmowy najlepszych gości ze swojej ligi. Dlatego, jeśli czujesz, że te materiały są treściwe i chciałbyś, żeby były jeszcze lepsze w przyszłości, zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. A ja obiecuję ci, że w zamian za twoje zaufanie dam z siebie wszystko i dostarczę tyle wartości dla ciebie, ile będę w stanie. Dzięki za twój czas, kłaniam się, wracam gadać. Ważną informacją o moich wartościach był ten speech, który pamiętam do dzisiaj, jak startowałem w wyborach na przewodniczącego szkoły. Później były jakieś takie, w poprzedniej książce pisałem o moim dziadku, który wędkował ze mną, to pamiętam z dzieciństwa bardzo dużo i tam dużo takich lekcji o właśnie autonomii, oddawaniu swobody się nauczyłem, w ogóle jak to wygląda. Te sytuacje, o których wspominałem z zatrudnieniem w tej firmie konsultingowej, miałem takich sytuacji dużo, nie? W sensie jakby z 10 może gdzieś tam bym takich punktów milowych sobie wyznaczył. To często robimy, bo te historie często nam dużo mówią o nas, nie? O tym, co jest dla nas ważne w danym momencie, dlaczego w ogóle je tak wspominamy, dlaczego je przywołujemy. I to jest taka rzecz, która pozwala jakoś wystartować. Mam też listę wartości, którą czasami daję, jak ktoś nie potrafi nazwać wartości. Pracujemy nad zachowaniami też bardzo dużo, bo takim pierwszym krokiem jest to, że ludzie nazywają wartości typu miłość albo rodzina, nie? Bardzo rzeczownikowo. Zachęcam ich do tego, żeby spróbowali pomyśleć o czasownikach bardziej niż o rzeczownikach, nie? Żeby jak mówią zaufanie, to jakie konkretne zachowanie się kryje za tym zaufaniem, co oni rozumieją przez zaufanie, bo dla każdego to jest trochę coś innego. Dla jednej osoby to będzie otwartość, dla kogoś to będzie, nie wiem, umiejętność mówienia o tym, co mi leży na wątrobie w zespole, to będzie dla mnie jakby zaufanie, bo później na podstawie zachowań łatwiej jest nam pracować z liderami na podstawie, jakby w kontekście jakby wartości firmowych też, nie? Bo często wcześniej czy później dochodzimy do takiej dyskusji, czy te wartości, które ja mam w firmie, są moimi wartościami, nie? Co to znaczy? No wiadomo, że nie dopasujesz ich rzeczownikowo, tak, że nie wiem, jak ty masz rodzinę, to tam też będzie rodzina, ale zawsze zachęcam do tego, żeby się poprzyglądać właśnie zachowaniom, nie? Jeżeli dla kogoś jest ważna rodzina, dla ciebie, nie wiem, poczucie kontroli, to jak ty się możesz z takim szefem na przykład dogadać, co on takiego potrzebuje, żeby ta jego potrzeba, ta jego wartość kontroli była zaspokojona, a co ty potrzebujesz, żeby dla ciebie rodzina, nie wiem, była zaspokojona. Jak dla kogoś jest ważna rodzina, to często będzie pilnował jakby wychodzenia z pracy, na przykład o 17, nie wiem, wyłączania komputera i tak dalej. Nie? To jest dla niego ważne. Dla kogoś, kto ma potrzebę kontroli, ważne będzie z kolei to, żeby dostawał informacje o tym, co się dzieje w ogóle w projekcie, nie? Gdzie się możemy spotkać. Są sytuacje, że się nie możemy spotkać, nie? To wtedy taki jest sygnał, że być może inna firma, być może inny szef, inny zespół. No takie decyzje też trzeba podejmować, nie? No tak, rzucam różne rzeczy, które się pojawiają. Cele też się pojawiają, bo często jest tak, że cele są mylone z wartościami, nie? Że dla wielu osób, jak mówię wartość, to jest cel, a to są też różne rzeczy i dla ludzi też zauważyłem, że jest w jakiś sposób ciekawe porównanie wartości do kompasu, nie? Że wartości to są jakieś kierunki w naszym życiu. Idę na zachód na przykład, nie? Że to nie jest konkret taki, że muszę schudnąć 5 kg, nie? Tylko chcę się zdrowiej odżywiać, chcę mieć,
chcę żyć jak najdłużej. To są takie bardziej wartości. Nie? I to też dla wielu osób otwiera taką fajną przestrzeń do dyskusji. Ja też staram się w tych takich spotkaniach 1 na 1 nie zagadywać też, tak jak teraz to robię. Osoby, z którą rozmawiam, tylko bardziej słuchać. Co też było dla mnie taką lekcją podcastową mocno, nie? Żeby się nauczyć słuchać ludzi. Ja bardziej na początku odpytywałem w podcastach, miałem takie podejście do wywiadów bardziej. Minęło trochę czasu, zanim zacząłem rozmawiać, nie? Tak jak ty rozmawiasz ze mną na przykład. Nie? Miałem agendę, jak mi jakieś tam pytanie się nie udało zadać, no to... U mnie też to zajęło trochę czasu, to nie jest tak, że to przyszło. Ja zastanawiałem się dzisiaj właśnie, bo tak żeśmy zaczęli, tak sobie pomyślałem, kurczę, jak ja bym prowadził tą rozmowę, to tutaj człowiek zahaczył o taki temat, od którego pewnie nie chciałeś zacząć, nie? Myśmy zaczęli rozmawiać o przestrzeni, o autonomii, o samoorganizacji i ten temat tak się zrobił nagle taki gruby. W sensie zajął trochę przestrzeni twojej też tutaj, nie? No to jest właśnie fajne bardzo, że są takie różne grafy, nie? Które się rysują w trakcie rozmowy, takie różne... Bo oczywiście, to znaczy, wiesz, ja jak wiesz, mam bardzo dużo pytań, duży... Nie chciałbym tego właśnie nazywać scenariusz, bo to nie jest scenariusz rozmowy, tylko to są rzeczy, w których ja jestem mocno ciekawy twojego zdania na ten konkretny temat. Ale jak ty odpowiadasz na dane zagadnienie, opowiadasz o nim, no to przychodzą kolejne myśli, więc tak, staram się, żeby to była rozmowa, bo nie wiem czego, nie da się tego zaprojektować. Nie wiem, czego będę ciekawy podczas rozmowy z tobą i co wyjdzie z twojej odpowiedzi, więc ale jest to pewnie... użyłeś, jest to swego rodzaju myślę, że słowa klucza ciekawość. Nie? Ja też zauważyłem, że jak ja nie jestem ciekawy tego, kto coś ma do powiedzenia, to ten taki wywiad jest odtwarzany wtedy. Nie? Jak na przykład był taki moment, że się za dużo, mam wrażenie, przygotowywałem do rozmów, w tym sensie, że czytałem na przykład dużo wywiadów tej osoby, która była u mnie gościem czy gościnią. No i to było słabe, w tym sensie, że jakoś nie miałem takiego fanu, to jedno, nie, ale też nie miałem ciekawości. Jak nie mam ciekawości, to znowu też nie jestem w stanie jakby podrążyć tematu, nie zadać jakichś takich lepszych pytań może. No to jest bardzo, ta energia, dynamika jest ciekawa bardzo przy chyba to jest klucz. Chyba ta ciekawość to jest klucz, też mi się tak wydaje. Płynność i nieustalona wartość cech, twoim zdaniem, potrafi przerażać niektórych liderów. Jak myślisz, czego jeszcze boją się najbardziej dzisiejsi liderzy? Ja mam do czynienia z liderami, którzy, to jest chyba taki najczęstszy przykład, boją się zmian. Zmian, które wynikają z tego, że muszą coś zostawić. Muszą zostawić na przykład swoje przekonania, swoje myślenie. Muszą zostawić czasami coś, co działało przez wiele lat. Nie potrafią się od tego odkleić. To są takie rzeczy chyba najtrudniejsze. To też myślę, że te doświadczenia wynikają trochę z tych projektów, różnych transformacji, w których brałem udział i się mierzyłem z tą siłą tych zmian. Nie? I jak to tam bardzo może wpływać też na samą zmianę później, pracę z ludźmi, nie? Bo jak lider się boi zmiany, to ten lęk później się przekłada na zespół, z którym ten lider pracuje, nie? I tak dalej, i tak dalej. Czyli czujesz, mówisz o tych zmianach, no bo zastanawiam się, jak to jest w kontekście tych dzisiejszych wyzwań. Rzeczywiście też mi się wydaje, że te zmiany mogą być najbardziej przerażające. A czy spotkałeś się z takimi, bo ty rozmawiasz z liderami o swojej relacji ze sobą, tak? To jest w ogóle świetny przedmiot, tak? I co jeszcze dostrzegasz tam, czego się nie spodziewałeś, co na przykład się powtarza wśród wielu liderów? Często się powtarza, zastanawiam się, jak to nazwać. Chcesz zmiany, i robisz wszystko, żeby ta zmiana się udała. Wiesz, że to jest fajne, wiesz, że warto tam pójść. Co więcej, zachęcasz zespół do tego, żeby w ten sposób pracować. I jak zaczynasz działać, to zaciągasz ręczny hamulec. Jakby to jest taki efekt. Podam konkretny przykład.
Akurat ten temat, który wyciągnęliśmy, autonomia, jest dobrym przykładem, bo dużo mam do czynienia z tym tematem i wiele osób chce teraz pracować w ten sposób, bo jakby przywództwo idzie w tą stronę, żeby dawać ludziom więcej swobody i więcej autonomii. Wiele osób właśnie jest świadomych tego, że to jest dobre i naczytało się, naoglądało różnych fajnych TEDów, jak to fajnie jest, jak zespół jest autonomiczny, ma przestrzeń. No jak przychodzi do działania, to ludzie mi mówią, że uruchamiają się w nich jakieś takie, na początku nie wiedzą co. Robimy taką analizę i próbujemy się dokopać trochę, z czego to wynika i okazuje się, że na przykład pojawiają się w ich głowach jakieś takie przekonanie, jakieś wyobrażenie idealnego szefa, bo mój ojciec prowadził firmę i on tak zawsze zarządzał twardą ręką, trzymał ich krótko, tych pracowników. I mnie się cały czas wydaje, że jak ja oddam ludziom swobodę i oni będą autonomiczni, to ja stracę autorytet w oczach tych moich pracowników. No to jest przykład takiego hamulca ręcznego, który zaciągamy. Tych rzeczy jest całe mnóstwo. Jak będę szczery na przykład, to będę mega transparentny, no bo przecież filozofia Agile mówi o transparentności, to ja muszę walić prosto z mostu. Ludzie to docenią, nie? I kończy się tak, że przeginamy z czymś, co jest fajne, dobre i nagle się okazuje, że nie wiem, ktoś ma łzy w oczach na spotkaniu, bo szef za dużo powiedział, nie? Bo był tak transparentny i był tak szczery. I to jest taka rzecz, która często się jakby pojawia i te takie ukryte założenia, które mamy, przekonania, do których trzeba się dokopać często, dużo nam też utrudniają pracy właśnie ze zmianami. Później jest dużo łatwiej, jak już liderka potrafią zidentyfikować te rzeczy, które są tym ręcznym hamulcem w ich takiej codziennej pracy. Nie zdają sobie często sprawy, bo to są rzeczy takie głęboko nieuświadomione wielokrotnie. Jak je poznasz, to później jest łatwiej też pracować nad swoimi relacjami z zespołem czy z pracownikami, z którymi masz. No bo to też jest taki koncept, do którego trochę nawiązuje tutaj imago lidera, który jest związany z takim nurtem w psychologii analiza transakcyjna. No i on mówi, że każdy w zasadzie z nas, jak wchodzi w relacje, jak wchodzi na pokład zespołu, jak wchodzi do firmy, to wchodzi z jakimś wyobrażeniem tego, jak będzie. Ja jechałem tutaj, miałem jakieś wyobrażenie tego, jaka będzie atmosfera, jak ty będziesz prowadził rozmowę, no coś widziałem wcześniej, jak to wszystko wygląda, jakieś mi się zbudowało wyobrażenie i teraz zderzam to wyobrażenie z rzeczywistością. Akurat u mnie jest matching, czyli jest tak, jak sobie wyobrażałem, nie? Byłem jakby spokojny, atmosferę, że będziesz budował taki klimat bezpieczny też do rozmowy, będziesz ciekawy. To wszystko miałem gdzieś tam w głowie, ale nie zawsze tak jest, nie? Może ktoś przyjść na pokład do zespołu, no i mieć zupełnie inne wyobrażenie, czyli wyobrażał sobie, że w tej firmie będzie miał lepiej, że zespół będzie miał fajniejsze relacje, że będą ciekawsze projekty, a tu nagle trafia do zespołu, w którym, nie wiem, zajmuje się supportem klienta, nie? I robi cały czas jakieś durne etykiety, według niego durne, które go nudzą, a miał przecież lecieć właśnie na Marsa z tym zespołem. Nie? I to miało być coś zupełnie innego. Byłem kiedyś w jednej firmie, w której dużo było takich sytuacji ludzi, którzy byli zatrudniani, bo opowiadano im, że mieli pracować nad jakimś takim super projektem światłowodu gdzieś w całym kraju i jakby wizja była bardzo piękna, a trafiali do takich przedsionków projektowych, które trwały bardzo długo i ci ludzie czuli głębokie rozczarowanie, nie? Bo to zderzenie tego imago ich z tym, jaki jest, właśnie powodowało całą masę różnych emocji takich, które no, były destrukcyjne w ogóle dla relacji w tym zespole. Nie? To jest temat, który trzeba przepracować też, nie? I to są rzeczy, które właśnie można zrobić. Czyli doszukujesz się właśnie w tych swego rodzaju założeniach, nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, to jest odruchowe, tak? Ale przypomina mi się chyba właśnie, nie wiem, z jednostek sił specjalnych któryś jakiś taki przyśpiew typu, że założenia zawsze, jakiekolwiek założenia zawsze dążą do fuck-upów, tak? Tak jakby moje luźne tłumaczenie. I tam właśnie nastawiają się na taką otwartość, żeby absolutnie nic nie zakładać
bo nie masz pojęcia, jak to będzie wyglądać, tylko żeby się właśnie otworzyć na to, żeby to poznawać. No z drugiej strony też tak działamy, nie? To też jest taka rzecz, którą sobie trzeba uświadomić gdzieś w tyle głowy, czy zaakceptować, że no nie ma czegoś takiego jak ego w czystej postaci, które mamy, nie? To też jest taki ciekawy wątek, który gdzieś tam poruszam w tej książce, że ego jest takim konstruktem różnych naszych myśli, przekonań, założeń, które sobie robimy, założenia, które się pojawiają, jakby narastają na założeniach, które już mamy i to jest to ego, które jest. To jest taki trudny temat do rozmów też, nie? Bo trzeba sobie uświadomić, że ten zlepek różnych przekonań, założeń, wartości to jest to nasze ego, a z drugiej strony my jesteśmy czymś więcej niż ta kulka, która nas tworzy. Ja często używam takiej metafory szachownicy, nie? Że my tak naprawdę nie jesteśmy pionkiem białym czy czarnym. Te białe pionki to mogą być jakieś takie pozytywne uczucia, które mamy, nie wiem, jakąś czujemy euforię, miłość, podziw, udało nam się, coś jest super, a czarne to są jakieś, nie wiem, smutek, gniew, jakąś żałość czujemy na przykład, nie? I tak naprawdę my nie jesteśmy pionkami, my nie walczymy sami ze sobą, bo dużo osób tak robi, że wyobraża sobie, że jest takim pionkiem albo wsiada na koń i zaczyna walczyć z tymi figurami, nie? Bo z tymi czarnymi trzeba wygrać, nie? Ale w zasadzie z kim chcesz walczyć? No walczysz z samym sobą de facto, nie? Jeżeli taką masz perspektywę, no to jest masakra, nie? Bo cały czas jakby mierzysz się sam z sobą i ze swoimi jakby słabościami. Dla mnie taką perspektywą, która jest bardzo uwalniająca i która pokazuje, że jest coś więcej, to też nie jest perspektywa gracza, no bo znowu z kim grasz, tylko perspektywa szachownicy, nie? Bo to jest kontekst, który to wszystko umożliwia. I to jest właśnie to ja, które obserwuję. To jest ten ktoś, kto wychodzi z butów Mariusza i patrzy na niego z boku. To jest to ja obserwujące. I ta metafora trochę to pokazuje, nie? Że my jesteśmy szachownicą, jakby my tworzymy kontekst bez szachownicy, no nie ma gry tak naprawdę, nie ma figur białych i czarnych, nie? Szachownica jest tą właśnie perspektywą i to jest, fajne. To coś pewnego w nas, nie? To jest coś, do czego możemy się odnosić, coś, co nas nie stygmatyzuje. O tym też mówią I to jest to czyste, bezemocjonalne coś, tak? To jest to coś, właśnie, to jest to coś mistyczne też, nie? W ogóle jak, jest taka temat na inną rozmowę pewnie, ale wyciągnąłeś temat mistyki trochę, to jest to, czego doświadczali prawdopodobnie mistycy, kiedy mówili o tym takim zjednoczeniu z siłą wyższą, z absolutem. Niektórzy mówili, że to jest jedność z Bogiem, z jakimś życiem, z prarzeczywistością. Nazwy były bardzo różne, bo język od samego początku nie dawał rady tutaj, nie? Z tymi wszystkimi doświadczeniami. Jeżeli doświadczysz kontaktu z szachownicą właśnie, z tą płaszczyzną gry, no to doświadczasz właśnie czegoś takiego w moim przekonaniu absolutnie mistycznego i tego twojego prawdziwego ja, które jest, nie? Bo ta kulka, no to ona się może zmieniać, możesz ją po prostu poddać dekonstrukcji, rozwalić, wymienić wartości na inne, zmienić założenia, zmienić przekonania, ale z drugiej strony nie trzeba o tym zapominać, że ona jest, nie? Że to jest, że tacy jesteśmy i tego nie zmienimy, że to ego zawsze będzie takim konstruktem. Ale żeby mieć tą taką samą świadomość, to potrzeba inna metafora, która też trafia do ludzi bardzo fajnie, jest to, żeby wyjść ze strumienia, usiąść na brzegu i poobserwować, jak płynie strumień, liście, które ten strumień niesie. Jak siedzisz właśnie obok, to jesteś takim swoim obserwującym ja, nie? To jesteś ten Mariusz, który wyszedł z Mariusza i sobie na niego patrzy. Ale zauważ, że wtedy właśnie masz taką percepcję siebie, swojego ego też, swoich emocji, bo jak nie, no to jesteś jakby w takim sklejeniu z tym wszystkim, nie? I wydaje ci się, że jesteś właśnie to, na co zwracają też uwagę terapeuci, którzy pracują z osobami uzależnionymi, że wiele osób utożsamia się z diagnozą problemu. Czyli ja jestem problemem, ja jestem uzależniony, ja jestem niepełnosprawny. Nie? Teraz się dużo na ten temat zwraca uwagę. Nie? Tak, bardzo mi się nie podoba to przyznawanie się, jestem alkoholikiem, nie? I to też jest takie mocne przyklejenie. Nie wiem, czy dobrze trafiłem właśnie. Tak, dokładnie o tym mówię, nie? Że jeżeli w ten sposób mówisz,
to jesteś w takiej fuzji ze swoimi myślami, nie sklejasz się z tym. Jestem beznadziejny, już nie musisz mówić o uzależnieniach, ale możemy mówić o właśnie pracy. Jestem beznadziejnym szefem, nie potrafię rozmawiać z ludźmi, nie wiem jak do niego dotrzeć, jestem słaby, nie potrafię występować publicznie. Ja często proszę właśnie osoby, z którymi pracuję, żeby jakby zmienili trochę sposób formułowania zdania. Myślę, że jestem słaby. Myślę, że jestem słaba. Myślę, że mi nic nie wychodzi. Nie? Żeby pokazać, że to są pewne myśli, które... A nie my, właśnie, tak. Bo inaczej będziesz się stygmatyzował i wiesz, i to jest bloker dla twojego rozwoju de facto. Nie? I będziesz się utożsamiał z tą myślą. Fajne. Bardzo mi się podoba ta analogia z szachownicą. Ja lubię sobie myśleć o tym, jak o samochodzie i tym, że ego jest pewnym pasażerem też w tym samochodzie i możesz z nim rozmawiać, nie musisz. Masz do tego jakby dostęp. Jasne. Niestety nasz świat jest pełen różnych rozpraszaczy, które skutecznie zagłuszają głos życia. Dopiero kiedy ten szum ucichnie i nie da się już uciekać, nasze wartości zaczynają dochodzić do głosu. Brzmią coraz wyraźniej, odkrywanie naszego sensu życia, naszego powołania jest naszym zadaniem. To jest cytat z twojej książki i od razu nasunęło mi się pytanie, jak uciszyć twoim zdaniem ten szum, który przeszkadza nam w dostrzeżeniu właśnie naszych wartości. Jak już ucichnie, to jak rozpoznać twoim zdaniem, które są prawdziwe, a które tylko właśnie wydają się być prawdziwe? Czy masz na to jakieś przemyślenia? Zacznę od tego pierwszego pytania. Jak to zrobić? Jak się uciszyć, żeby usłyszeć siebie trochę? Nie? Bo to jest chyba o tym to pytanie. Myślę, że każdy ma indywidualną drogę. Ja mogę powiedzieć o tym, co u mnie działa. Zacząłem kiedyś, już dobrych kilka lat temu, zacząłem regularnie praktykować medytację. Ja wiem, że medytacja wciąż wielu osobom kojarzy się z jakimiś takimi praktykami iście religijnymi. Tak w naszej kulturze jest rozumiana często medytacja, czyli bierzesz jakiś obraz taki biblijny i sobie go przetwarzasz jakby w głowie, ale bardziej jakby podoba mi się ten koncept niemyślenia, nie? Czyli takiego nicowania trochę w twojej głowie. To jest taki koncept bardzo, bardzo wschodni. John Kabat-Zinn go sprowadził tak na rynek europejski. Człowiek, który bardzo rozpropagował temat uważności i mindfulnessu. Zresztą często się mówi też, że jakby używa się zamiennie medytacja z siedzeniem, że bardziej chodzi o siedzenie, nie żeby pobyć samemu ze sobą, bo o to w medytacji chodzi. I to jest coś, co mi bardzo dużo dało, nie od razu, bo to też wiem, że to nie jest dla wszystkich. Ola na przykład mówi, że ona sobie nie wyobraża, że siedziałaby 15 minut dziennie, rano i wieczorem i wsłuchiwała się w siebie, ale mnie to bardzo dużo wciąż daje. Muszę ci powiedzieć, że oprócz takich doświadczeń związanych z takim bardzo bliskim kontaktem ze swoim ja obserwującym, to druga rzecz jest taka, że widzę też taką umiejętność szybkiego skupiania się, czego mi bardzo brakowało wcześniej, takiego fokusu, że jak potrzebuję się skupić, to potrafię się odciąć. Wiesz, nagle tak jak na filmach, świat się taki robi zamglony, ja jestem sam ze sobą w ciągu dnia, nie? Jak nawet są takie jakieś trudne sprawy, to jest bardzo cenne też, pracuję nad tym z osobami liderskimi w firmach, bo to nie chodzi o to, żeby wiesz, ktoś nagle wyciągał ławeczkę z Ikei i sobie siadał i medytował w firmie też, no bo różne są sytuacje życiowe też, ale bardziej chodzi o to, żeby wypracować w sobie taką umiejętność, żebyś się zatrzymał, masz trudne spotkanie, nawet wziął kilka głębszych oddechów, nie? Co nie jest proste, żebyś potrafił tak, nawet wiesz, że lecisz po tej równi pochyłej, ale nie wiem, hamujesz tam pazurkami i nagle stajesz, nie? Żeby mieć taki moment, właśnie taki pit stop meeting, jak w formule trochę, nie? To jest rzecz, którą daje medytacja. Ja absolutnie widzę większy poziom koncentracji u siebie, większą umiejętność takiego zatrzymywania się w ciągu dnia. Też bardzo fajnie mi się to przełożyło, no to może dla twoich widzów nie jest aż takie ciekawe, ale w doświadczeniach muzyki, improwizacji na scenie, bo jakby medytacja daje ci taką umiejętność też odcięcia się od widzów. To tak może negatywnie brzmi, ale to też jest w ogóle ciekawa obserwacja przestać ich zauważać, samego procesu improwizacji, nie? Żeby przestać zauważać otoczenie, żebyś mógł odpalić kreatywność w sobie, bo to jest bardzo trudne, nie? Żebyś wyszedł na scenę, tak jak teraz, nie wiem, świecą na mnie różne światła
nie wiem, są widzowie, którzy różnie reagują. Jest ten pan z poszetką, ja tutaj widzę jakiś, nie wiem, turystów z Wielkiej Brytanii, którzy tam nie słuchają mojego koncertu, nie? I nagle musisz odpalić w sobie kreatywność, musisz się skupić, musisz stworzyć coś, no bo improwizacja jest takim tworzeniem na poczekaniu czegoś, dzieła, nie? Tak jakbyś miał wiersz napisać na poczekaniu, książkę napisać na poczekaniu, nie? Wszyscy na ciebie patrzą, a ty piszesz. To medytacja to ewidentnie daje, nie? I widzę po sobie, że taka umiejętność wchodzenia w tą ciszę, to jest, wiesz, to są też takie doświadczenia, o których ciężko się trochę mówi, nie? No bo językowo, no to wiesz, no to gdzieś cię to trzyma w pewnym momencie, ale u mnie ten proces wygląda bardzo podobnie. Jak mam trudny dzień i jest, nie wiem, to moje ego bardzo rozdmuchane w tym sensie, że tam się myśli, jak ta maszyna do popcornu, trochę moja głowa wygląda, że tam popcorniki cały czas lecą, to na początku jest tak, że jest tego mnóstwo. Drugi etap jest to, że ja zauważam, że ten popcorn strzela w mojej głowie, a trzeci krok jest zawsze taki, że mam wrażenie, jak gdzieś tam obraz z dzieciństwa, że lecę w górę, teczkę, wszystko ubrania zostawiam i nagle znikam i jestem gdzieś. I to jest właśnie ten moment takiej koncentracji, do której medytacja tak w ciągu 15 minut gdzieś jest w stanie mnie zaprowadzić. Wow, super. No to jest, tylko że mówię, to jest kwestia praktyki. Nie? Dobra, to jest, ile czasu praktykujesz w ogóle tę medytację? No nie wiem, 3. albo 4. rok już. Okay. To jest... I robisz to codziennie? Czy... Codziennie, tak. Nie było tak... Są takie sytuacje, że no tak jak dzisiaj, nie wiem, musiałem wstać rano, no to zostaje ci pociąg, nie? Możesz się wyłączyć na chwilę w pociągu. Akurat jechałem w wagonie ciszy, więc coś takiego sprzyja temu, nie? Więc wiesz, czasami trzeba, mówię, to nie jest tak, że w firmie siądziesz z ławeczką i będziesz medytował. No więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to bardzo dobrze mi robią wyjazdy takie też samotne w góry. Akurat... samotne w sensie naprawdę sam? Sam, tak. Raz na czas mam po prostu taką potrzebę, że muszę sobie pojechać i cieszę się, że mogę być sam. I to jest doświadczenie wręcz takie jak w medytacji, nie? Że na początku idziesz, głowa ci rozsadza ci popcorn głowę, nie wiem, mija tam 2-3 godziny i zaczyna być lepiej, a później idziesz i słyszysz, że nie wiem, buki gdzieś tam szeleszczą, że trawa się kładzie, zaczynasz to wszystko dostrzegać. Ostatnio byliśmy na urlopie na Kaszubach i mieliśmy domek w totalnej głuszy. Taki, że był las, jezioro, mieliśmy rower wodny, kajak, ale nie było nikogo naokoło. I dokładnie tak jak w medytacji, pierwsze doświadczenie było takie, że jak tam przyjechałem, wyszedłem z auta i słyszałem ten hałas, który przywiozłem z Krakowa ze sobą. Dosłownie go słyszałem, nie? A później właśnie mówiłem Oli, że minęło tam kilka dni i mówię, no słuchaj, tutaj jakiś jest dzięcioł, wali w sosnę nam koło tego naszego kampera, tutaj coś tam się dzieje, tutaj coś tam się dzieje, wiesz, zaczynasz zauważać, jak rybka wyskoczy gdzieś tam w jeziorku. No to jest właśnie ten moment taki. U mnie to się bardzo fajnie sprawdza i pozwala też jakby tak się skupić na tym moim środku, nie? To o czym mówiliśmy. Trzecia rzecz to są przeglądy siebie, to o tym już mówiłem, więc to jest też taka praktyka, którą robię regularnie i to jest taka moja autoterapia. Też zauważyłem, że to jest tak jakbym był w jakimś gabinecie terapeutycznym, tylko to jest terapia trochę z samym sobą. I jak do tego odpowiednio podchodzisz, to ma to bardzo duże efekty też. Ja zauważyłem, że to jest taki wręcz świetny erzac takiej relacji terapeutycznej w ogóle gdzieś na zewnątrz też, nie? Jakbyś poszedł do terapeuty, to wiadomo, że nie masz takiej perspektywy tej osoby. Nie zawsze to jest coś, co powinieneś robić, bo różne są sytuacje. Też nie zachęcam do tego, żeby ktoś ci odczytał, że mi nie jest potrzebna terapia, bo może jest ci potrzebna terapia, więc spróbuj. Tak. No, to jest ważne. Ale tak to działa. Zauważyłem, że ma taki efekt też u mnie. Super, bardzo fajne metody. Czy nie czujesz, że po takim wyciszeniu, po na przykład to właśnie takim pobycie samemu w górach, później jak wracasz do Krakowa, to czy ta rzeczywistość nie jest przytłaczająca, czy właśnie wręcz przeciwnie? Czy to jest takie ułożenie, że to wejście z powrotem w ten, no powiedzmy sobie, przebodźcowany trochę świat, bardziej na pewno niż na samotnej wyprawie, czy właśnie gładko do tego wchodzisz?
No nie mam takiego wrażenia, ponieważ się nauczyłem tego i robię to regularnie, to nie mam takiego wrażenia jakiegoś takiego przeskoku. Bardziej to jest takie przygotowanie też się, bardziej profilaktyka w wielu wypadkach pod kątem tego, co cię może czekać, z czym się będziesz mierzył. Ja zauważyłem, że jakieś takie trudniejsze sytuacje też jakby zmieniam nastawienie do tych sytuacji, co jest... Wcześniej mi tak to łatwo nie przychodziło. Nie? Jakby nie miałem dystansu zupełnie, tylko bardziej żyłem w fuzji z sytuacją. Jak coś się nie udało na studiach, nie wiem, okazało się, że nie wiem, jakieś tam projekty mi nie przeszły, które chciałem uruchomić, no to wiesz, to była tragedia i jakby byłem tym niezaliczonym projektem, że tak powiem. Nie? A teraz tak mam takie poczucie też dystansu. Tylko tutaj ostatni rozdział w mojej książce jest o tym, nawiązuje tam do takiej historii, takiej książki, która była jedną z moich lektur na filozofii, o pocieszeniu, jakie daje filozofia. Taki jest znamienny tytuł Boecjusza. To był taki człowiek, który bardzo fajnie sobie żył. Życie mu się bardzo na początku poukładało dość dobrze. Był konsulem. Obracał się w prominentnym bardzo świecie. No miał wszystko, miał majątek, fajną rodzinę. No i go posądzono w pewnym momencie o zdradę stanu i trafił do więzienia. I tam napisał książkę o pocieszeniu, jakie daje filozofia, bo był zrozpaczony. Też opisywał fajnie te pierwsze dni, jakie spędził w więzieniu i w ogóle był zły na cały świat. No i przyszła do niego piękna pani, jak tam pisze w tej książce, tak metafizycznie trochę, filozofia właśnie i zaczyna go trochę tak punktować. No ale czego ty oczekiwałeś? Fortuna, czyli los, no to przecież taki jest, nie? Że raz jest na wozie, raz pod wozem. Raz jest fajnie, raz nie jest fajnie. No przecież taka jest, przecież wiedziałeś o tym, jesteś filozofem. Tego typu teksty tam są. Koniec końców, bo tutaj odnoszę albo do książki mojej, albo w ogóle do Boecjusza, bo to jest taka ciekawa lektura, taka też uwznioślająca trochę, jest taki, że jakby pani filozofia prowadzi go do tego, że on zmienia swój stosunek, swoją ocenę tej sytuacji, w której się znalazł, tego swojego pobytu w więzieniu. I dla niego to jest taki wgląd, mówi, że mogę umierać już, to jest takie uwalniające. I ja to ciągnę dalej trochę w swojej książce. Mówię, że tak uważam, że niestety to jest takie duże rozczarowanie też dla liderek i liderów, że taki wgląd nie wystarczy. Nie? Już wiele razy widziałem to na salach szkoleniowych, na warsztatach, że ktoś mówi, wow, to jest model, który ja zabieram do firmy i będę to robił. Nie? Ktoś tam, nie wiem, mówił, że będzie coachem. Przychodzi i pyta się wszystkich naokoło, jak się czujesz. I miałem takiego też dyrektora na studiach, były zajęcia, Paweł Burczyk, aktor, prowadzi zajęcia, dużo opowiada o różnych rzeczach, ale też mówi o miłości na przykład. I dyrektor przyjechał i do wszystkich mówił, że ich kocha, nie? Więc takie dziwne to wszystko było, nie? Ale doświadczył wglądu i zmienił swoje życie. No, takie miesiące miodowe trwają krótko i tu też trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że ta nasza droga, ten rozwój, to nie jest taki jeden wgląd, to nie jest tak, że ja na przykład miałem taki moment oświecenia, że nagle, wiesz, coś do mnie dotarło. Tych wglądów było sporo pewnie, no ale to jest jakby ciągły proces. I coś, co się nauczyłem też od jazzu, bo intensywnie ćwiczę. Kolegom młodszym mówię, że staram się, no mam niedaleko już do emerytury, więc staram się nadrobić ten czas, który wam jeszcze został, bo zazdroszczę im tego, że mają tyle czasu. Ja grałem na taki mały komentarz, ja grałem na fortepianie od dziecka, więc jakby tutaj nie mam jakby straconych godzin ćwiczeniowych, ale na saksofonie gram od 10 lat, więc wiem, że po prostu jakby liczbę godzin trzeba odsiedzieć. Nie? Znajomi mówią, że to jest liczba dupogodzin ćwiczeniowych, więc to jest coś, co musisz zrobić. No i nauczyłem się, bo ćwiczę tak gdzieś koło 3 godzin dziennie. To jest zaskakująco dużo, jak opowiadam o tym, ale faktycznie mam już tak dzień skonstruowany, że w ciągu dnia mam 1 godzinę na ćwiczenie tak przed obiadem i później wieczorem 2 godziny, jak już po pracy kończę. Więc to mi się jakoś tak układa. I nauczyłem się takiej jednej ważnej rzeczy, która mega pasuje do pracy rozwojowej, że trzeba zaufać procesowi. Zresztą kiedyś, jak żeśmy mailowali, to ci o tym pisałem, że faktycznie widzę, że pewne efekty przyjdą po czasie. Znaczy, trzeba mieć to zaufanie, bo na początku pamiętam, że jak poszedłem na pierwszą lekcję saksofonu, to
dostałem taki utwór, który bardzo lubię, Mo Better Blues. Bardzo prosty wydaje się ten utwór, ale jest w sakramencko trudnej tonacji. Jak to niektórzy koledzy muzycy mówią, cmentarz, czyli masz same krzyżyki. No i wiesz, i wymyśliłem sobie, że ja go zagram przecież. Odpaliłem sobie Branforda Marsallisa, wyuczyłem się tej solówki, potrafiłem ją zaśpiewać. No ale palce, ponieważ to była jedna z pierwszych lekcji, nie dawały rady, nie? To było dużo, dużo za wcześniej. Później wiele razy chciałem tak robić, tak iść trochę na skróty. No ale teraz jak ćwiczę, to wiem, że ten czy inny patent dopiero zaskoczył mnie za rok. Wiem, że wtedy dopiero to jest coś, co mi się odpali na koncercie i to tak, wiesz, jakby kreatywność, jak będzie go potrzebowała, to ja go wezmę, nie? Też swoją drogą ciekawe jest to, że to, co ćwiczysz, znowu u siebie to obserwuję, to jest na scenie jestem w stanie 30% zagrać z tego, co ćwiczyłem w salce ćwiczeniowej, gdzie masz super warunki, grasz sobie z backing trackiem, możesz wszystko fajnie rozpykać. A musisz być przygotowany na dużo więcej. Tak, musisz dużo więcej zrobić. No ale to zaufanie procesowi to jest coś, co właśnie w tej pracy rozwojowej jest cenne i druga rzecz, która też jest ważna i też jest rozczarowująca dla wielu osób, że no nie możesz tego zrobić za szybko. Nie? Ja tam daję przykład w książce, z książki, którą jest jedną z moich ulubionych, Greka Zorby. Jest taki fragment, który bardzo mnie poruszył swego czasu, jak ją czytałem. Jakby narrator w tej książce, 30-kilkuletni mężczyzna na Sośnie, to jest fragment jakby, który jest opisany w Greku Zorbie, zobaczył jakby larwę motyla, która jest przypięta gdzieś tam do sosny. Świeci słońce greckie, jest pięknie. No i ten narrator widzi, że ten motyl zaczyna jakby się wykluwać, nie? Z tej larwy. Tam się coś zaczyna dziać i on jest strasznie niecierpliwy. Tam jest fajnie to opisane, że on tak właśnie już by chciał zobaczyć ten efekt tego, co się wydarzy. No i robi taką rzecz dziwną, mianowicie bierze tą jakby poczwarkę tego motyla i zaczyna na nią chuchać. Zaczyna ogrzewać, żeby ten proces przyspieszyć, mimo że świeci słońce, to chce to zrobić szybciej. No i faktycznie wychodzi ten motyl, no ale nagle się okazuje, że skrzydła ma takie jakieś pomarszczone, że jest taki nijaki, taki niemrawy i w efekcie ten motyl pada na jego rękach. No to jest dla mnie super metafora tego, że pewnych rzeczy nie przyspieszysz. Nie będziesz miał takiego mentalu, jakiego masz po 40. Nie będziesz miał tych doświadczeń, tych kilometrów, tych dupogodzin wysiedzianych na ćwiczeniach różnych. Do tego potrzeba czasu, ale z drugiej strony jak zaufasz procesowi, co jest mega trudne, bo żyjemy w takiej kulturze instant trochę, to wiesz o tym bardzo dobrze. Wszyscy chcemy mieć wszystko na już, na wczoraj. Ale to jest dobre, co powiedziałeś. No to jest, ja też to zaczynam czuć, w sensie widzę, że po, nie wiem, 500 dniach treningu zaczynam czuć, jak trenuję i jak właśnie to wpływa na ciało i tak dalej, więc totalnie się z tym zgadzam i chyba nie jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni do tego, że dobre rzeczy tworzy się długo. Po prostu. Tak jest. Tego się nie przeskoczy. Nie ma szansy. Dlatego ja sobie myślę, że dzisiaj być naprawdę dobrym w tym top 1 jest dosyć łatwo, patrząc historycznie. Bo właśnie przez to, że wszyscy są niecierpliwi i wszyscy chcą mieć wszystko na już. Takie ja mam przemyślenia. No tak. Zorientowanie się, że się myliłeś, tworzy czasem coś takiego w głowie, jak taki dysonans, narusza trochę twoje ego. Czy twoim zdaniem da się polubić porażkę, to, że się myli, zaznajomić się z tym? Często, słyszę to bardzo często, że ludzie deklaratywnie mówią, że tak, ja tylko szukam porażek, lubię porażki i tak dalej, z tym całym nowym nurtem rozwojowym, bo zaczynamy być świadomi tego, nie wiem, może tylko ja, bo może w mojej bańce, że te porażki są dobre, że dzięki nim się rozwijamy, ale czy ty czujesz, że rzeczywiście
można to zrobić na takim poziomie nie tylko deklaratywnym, ale naprawdę to polubić, tak żeby to nie kojarzyło się, wiesz, żeby jakoś ciebie nie dotykało to, że się pomyliłeś, że zrobiłeś coś źle. Takie deklaracje chyba jakby nie robią tej roboty, którą ludzie myślą, że robią. Bo znam wielu szefów. No, miałem kiedyś takiego szefa, który mówił, że bug is a gift, że błąd jest darem. To jest bardzo mądre. To jest też jakby nawiązanie do tego, co tutaj mówisz, ale wiesz, jak zderzysz to z rzeczywistością, podobnie jest zresztą z konfliktem. Ja też z konfliktami pracuję w zespołach dość często i wiesz, mówi się o tym, że konflikty rozwijają zespół, to takie konstruktywne, ale jak przyjdzie do czego, to każdy się czuje tak nieswojo. Znaczy może nie każdy, nie, ale wiele osób nie lubi sytuacji konfliktowych i czasami jakby zachęcam liderki czy liderów do tego, żeby jak wyłapią taki moment, żeby powiedzieć, że to jest dobre, jakby idźmy dalej. Nie wiem, okaże się, że kiedyś zrobiłem taką sytuację, miałem spotkanie ludzi z zarządu i zaczęli się spierać i to było tak już, widziałem, że niektóre osoby nie wiedziały, czy tak ma być, czy to już jest taki moment, że wiesz, zaraz będzie pobojowisko relacji, czy co. Ja mówię, zapauzujmy na chwilę. To, co teraz robimy, chciałem tylko powiedzieć, że właśnie o to nam chodzi, nie? Żebyśmy się pozderzali z różnymi takimi opiniami, argumentami, no bo inaczej nie popchniemy tego do przodu, nie? I tak samo jest z porażkami. Dużo się o tym mówi. Myślę, że w dobrym celu jakby te narracje się pojawiają. No ale dobrze sobie, ja przynajmniej coś takiego zachęcam liderów do robienia czegoś takiego, żeby sobie zrobić taką typologię porażek. Co jest porażką, która nas uczy, z której coś wyciągamy, a co jest taką porażką, na którą nie powinniśmy pozwalać, nie? Bo jak na przykład nie założy człowiek w hali produkcyjnej spawacz maski, to straci wzrok, nie? No to jest porażka, która nauczy cię czegoś może jednorazowo, nie? Ale nic dobrego z tego nie wyjdzie. I są takie porażki, których wiesz, no nie powinniśmy popełniać w ramach prowadzenia organizacji, zespołów. Fajnie sobie o tym pogadać, jakoś to zakontraktować. No są porażki związane z samym procesem i to mnie też zajęło trochę, żeby się z tym oswoić. Znowu biorąc pod uwagę na przykład muzykę i jazz, pamiętam jak wziąłem się za pisanie utworów, stwierdziłem, że no, każdy muzyk kiedyś dochodzi do momentu, że zaczyna komponować. No i pierwsze rzeczy to był krap totalny taki, nie? I jakoś wkurzyło mnie, że wiesz, poświęciłem tyle czasu na to, żeby sobie ułożyć harmonię tego utworu, żeby tam te zmiany jakoś, nie wiem, poukładać, żeby to wszystko koledzy, żeby powiedzieli, że fajnie jest, nie? No i później, wiesz, melodię jakąś do tego zrobiłem, ale wiesz, słuchasz, wiesz, no i czujesz, że to jest słabe, nie? I kurczę, z drugiej strony jakbym tego nie zaczął robić i nie miał takiego falstartu z tymi utworami, no to wiesz, no to bym się nie nauczył pisać lepszej muzyki na przykład, nie? I to tak działa trochę, nie? W procesie twórczym zwłaszcza. Ja na przykład w książce musiałem wywalić sporo rozdziałów. No właśnie, też o to miałem pytać. Mam taki zestaw spadów z tej książki. Widziałem w newsletterze kawałek, który zacytowałeś, który odpadł, który był naprawdę niezły, więc teraz się zastanawiam, czego tam jeszcze brakuje. No jest trochę tam, wiesz, takich rzeczy. Jakoś tak, wiesz, albo nie pasowały te rzeczy do całego kontekstu, albo jakby fragment był niezły, tak jak mówisz, bo to był fragment jakby z całości, a cały rozdział nie był odpowiednio jakby uzasadniony, ten kontekst się coś tam nie zgadzał. No i wiesz, no i ponieważ jakby wydanie wiąże się też z jakimiś tam nakładami czasowymi, bo byłem jednym z takich nielicznych podobno autorów, który oddał w deadline, aż pani redaktor nie wierzyła, że słyszałem w twoim podcastie, że się udało. No ale się jakoś tak strasznie spiąłem, a też wiedziałem, że już więcej nie będę w stanie pisać tej książki, bo by było już za dużo. W sensie siedzenia z tym tematem, bo jeszcze trzeba było z czegoś żyć, bo się wyciąłem na kilka dobrych miesięcy, pisząc książkę. No więc musiałem z czegoś zrezygnować. No i tak to tak to się skończyło. Mówiłeś o tym, dlaczego w ogóle napisałeś tę książkę? Jaki był główny powód? Powodów chyba było kilka, tak sobie myślę. Jeden taki bardzo prozaiczny, to był taki, że zapełniła mi się skrzynka z fiszkami i chciałem to gdzieś zrzucić po prostu, w tym sensie, że miałem dużo myśli. Część z nich wykorzystywałem w newsletterze i to był świetny dla mnie też taki test. Polecam wszystkim autorom, żeby
coś takiego robić. Ja w to nie wierzyłem wcześniej. Właśnie o to miałem też pytać, czy newsletter był takim frameworkiem. Tak, ale zauważyłem, że nagle się pojawiają jakieś teksty. Pamiętam, że napisałem taki tekst o miłości, co w ogóle zastanawiałem się kilka razy, czy to w ogóle wrzucić, czy nie, no bo wiesz, tekst o miłości dla liderów, biznes, no jak, nie? No to był jeden z maili, na które miałem, wiesz, większą liczbą odpowiedzi w ogóle ludzi, którzy dzielili się swoimi refleksjami i to były tego typu rzeczy, nie? I zastanawiałem się właśnie, no skoro to jakoś tak oddziaływuje na ludzi, to co tam piszę, to być może to są tematy, które też fajnie będzie wrzucić do książki, bo się sprawdziły w jakiś tam sposób. Wiadomo, że musiałem je rozbudować, musiałem się oduczyć też trochę takiego pisania newsletterowego, bo wcześniej się musiałem nauczyć krótko pisać, a teraz znowu w drugą stronę musiałem się nauczyć pisać trochę więcej, rozwijać. No i tak, no i taki był klucz też wyboru tutaj tematów. Spoko. Powiedz mi, Mariusz, co dzisiaj zrobiłeś inaczej w tej książce, którą wydałeś teraz w stosunku do poprzedniej? No, zakładam, że miałeś sporo przemyśleń. I tutaj myślę też o takim kontekście i wydawniczym, i może strategicznym. Jak w ogóle do tego podszedłeś? Jeśli chodzi o samą treść, to wiedziałem jakoś gdzieś podskórnie, że jakby taki format się nie sprawdzi, jak pisałem wcześniej. Te książki wcześniejsze były jeszcze bardziej takie rozciągnięte, jeśli chodzi o tematykę. W poprzedniej książce, którą napisałem o Scrumie i zwinnym zarządzaniu projektami, produktami, tam już po raz pierwszy wykorzystałem trochę filozofię i zacząłem trochę kombinować ze stylem i tam jest mnóstwo różnych historii. To jest taki storytelling przez duże S. Tutaj jakby chciałem napisać książkę, którą sam dzisiaj chciałbym przeczytać, nie? W sensie taką, którą lubię czytać, czyli jakieś takie małe dropy, małe fragmenty tekstu, które będę mógł przeczytać sobie wieczorem przed pójściem spać tak szybko. Niekoniecznie musi być to powiązane w jakąś strukturę. No i tak też podszedłem do tej książki. To jest zbiór kilkudziesięciu mikroesejów poukładanych w jakieś tam wątki, ale to są takie eseje, że w zasadzie można je czytać tak, wiesz, ad hocowo. Nie musisz się jakoś specjalnie przygotowywać, żeby czytać książkę Mariusza, tylko weźmiesz jakiś rozdziałik, przeczytasz coś, zastanowisz się i tak. I nawet można skakać między rozdziałami. Tak, i nie ma tam takiej, wiesz, nie ma tam jakiejś tam super ciągłości poza tym głównym spoiwem, jakim jest przywództwo. Do wydawnictwa przymierzałem się bardzo długo. Miałem pierwsze podejście takie, że zrobię to na zasadzie self-publishingu. Zresztą nie ukrywam, że sukces Michała Szafrańskiego dał mi dużo do myślenia i zacząłem o tym myśleć. Zresztą Michał bardzo dużo fajnych rzeczy publikował u siebie na blogu, które tam skrzętnie przeczytałem. Ale przyznam szczerze, że jakoś stwierdziłem, że jakby nie podejdę do tej książki jako taki produkt, na którym chcę jakoś mega dużo zarobić. Nie chciałem też jakby zatrudniać całej obsługi, bo widziałem, że to nie jest takie hop-siup, że jest tylko autor, ale jest jeszcze cała obsługa, pakowanie. To jest w ogóle, wydarzenie to jest naprawdę dużo rzeczy, na które nie miałem wtedy akurat czasu. Chociaż są firmy, które ci logistykę akurat całą praktycznie mogą przejąć i Szafrański w którejś książce korzystał właśnie z logistyki. Plus jeszcze inwestycja taka na wstępie, którą trzeba zrobić. No musisz nakładać. Wiadomo, że to się zwraca. No ale jakieś te wszystkie rzeczy, jak sobie to wszystko pododawałem, to stwierdziłem, że raczej nie. I było w zasadzie jeszcze jedyne wydawnictwo, do którego miałem sentyment i które ma wciąż dla mnie super taką markę jeszcze z czasów studenckich, czyli wydawnictwo Znak w Krakowie. No i postanowiłem skorzystać właśnie ze Znaku i jestem bardzo pozytywnie wciąż zaskoczony podejściem też do autora, do też marketingu, też nie, no bo jakby to wszystko, co też teraz robimy, to jest jakby efekt pracy przesympatycznej Moniki Frankiewicz, która też dba o to, żeby ta książka się sprzedawała, nie, bo to też nie jest tak, że chodzi tylko o to, żeby ją napisać, ale też trzeba coś z nią dalej zrobić. Tak. Dotarcie do księgarni, podejście w ogóle też do autora, przesympatyczny zespół, tam jest cała redakcja. Naprawdę mam mega, mega pozytywne wspomnienia. No i też, wiesz, identyfikuję się mocno z tą marką. Ta marka, to jest marka, jak byłem na pierwszym spotkaniu, siadłem sobie na
ulicy Kościuszki, tam jest stary budynek znaków, pięknej starej kamienicy, jest piękna biblioteka, gdzie są te wszystkie wydania różnych książek znakowych umieszczono, tych najstarszych. Tak sobie patrzyłem na te wszystkie piękne nazwiska. Trochę mnie to wgniotło w krzesło, nie ukrywam. No właśnie były tam na przykład książki Tischnera wydane, które są dla mnie dużą inspiracją. Nigdy mi się nie śniło, wiesz, że Dobre w towarzystwo. tym wydawnictwie będę w ogóle, więc... Super. Mariusz, da się zarobić na książce w Polsce? Nie wiem, czy na takiej branżowej książce nie powiedziałem, że da się aż tak dużo zarobić. Też nie traktowałem tego jako źródło mojego finansowania takiego 100%, bo pewnie byłbym niezadowolony, jeśli chodzi o tego typu zarobki. Pewnie gdybym, wiesz, był autorem takim typu Mariusz Hrabko, autor kryminałów, no to pewnie tak, nie? To wtedy też jest inne podejście do pisania, bo wtedy jakby całe życie poświęcasz na pisanie i książkę za książką wydajesz. I wtedy, wiesz, no jesteś w stanie to zrobić, bo gdybym tak pisał, jak to pisałem, bo pisałem regularnie, codziennie, praktycznie przez kilka miesięcy, no to wiesz, no to się samo pisze, nie? Jak już się odpalisz kreatywnie, to nie jest kwestia natchnienia wcale, bo to jest też taki mit u autorów, tylko jak robisz to regularnie, to faktycznie to idzie. Każdy pierwszy rozdział, mam taką zasadę, że nie zaczynaj od pierwszego rozdziału. Wstęp, zakończenie robiłem na końcu. Najtrudniejsze było dla mnie, bo wiedziałem, że wszyscy będą się do niego odwoływać i go czytać. Wydaje mi się, że mi się udało opisać, czego dotyczy sama książka. No i regularne pisanie, nie? To jest tak, że rano siadałem i pisałem do 17 codziennie. Okej. Jakbyś szacował, ile poświęciłeś właśnie czasu na książkę? Jesteś w stanie w godzinach? No wiesz co, zacząłem od września w zeszłym roku i pisałem do końca stycznia. No pisałem, powiedzmy, że 8 godzin dziennie pisałem, że na pewno było takiego stukania. 8 godzin w klawiaturę. Trochę może się wydawać, że szybko napisałem tę książkę, bo miałem już jakby ten tak zwany research, czyli miałem materiały zebrane. Nie? To była tylko kwestia układania w głowie tekstów i pisania, ewentualnie sprawdzania źródeł, bo tam też dużo było takich cytatów, które gdzieś tam znałem, miałem zapisane, musiałem źródła miałem. Hitem jest w ogóle książka Iwaszkiewicza, zbiór takich jego felietonów, które pisał w jednym z wydań warszawskich. To były jego felietony cotygodniowe o tym, co przeczytał. Przefajne bardzo rzeczy, polecam bardzo, ale użyłem cytatu, który używają wszędzie. Jak przeglądałem internety, to wiesz, na akademiach szkolnych cytat Iwaszkiewicza o tym, jak warto czytać książki, jest tam, wiesz, wrzucony. I miałem go zanotowanego gdzieś, nie wiem skąd nawet. No i wrzuciłem. I wiesz, wszystko już było jasne i w końcu któraś redakcja, bo tych redakcji było kilka, dostałem informację, trzeba by podać źródło do tego cytatu. Więc wiesz, kupiłem książkę w antykwariacie, myślałem, że jest jedno wydanie, okazało się, że finalnie było chyba z 5 albo 6 różnych wydań z felietonami Iwaszkiewicza. Kupowałem jedną po drugiej, w żadnej nie było, słuchaj, tego cytatu. Rodzina czytała te książki, więc już wszyscy Iwaszkiewicza felietony mamy obcykane. Kupiłem Białego Kruka za ponad 100, chyba taką małą książeczkę. Gdzieś tam na początku pierwszy esej był Okej, i znalazłeś. I znalazłem. Ale to po prostu, a żeśmy wszyscy krzyknęli w rodzinie, że w końcu się udało. Już przestałem wierzyć, że w ogóle Iwaszkiewicz jest autorem tego cytatu. Właśnie się zastanawiałem, czy może nie znalazłeś, bo tak jak nie wiem, w Harvardzie jest chyba jest jakieś takie badanie powtarzane przez wszystkich ludzi od rozwoju, że odbyło się takie badanie i tak dalej. A badania nie było, tak? Badania nie było nigdy. I już w Harvardzie odpowiadają, mają chyba zwrotkę napisaną, że słuchajcie, tego badania nigdy nie było. Nie? I to jest ciekawe. Na samym... Jest taki moment w podcaście, w którym oddaję trochę przestrzeń gościowi. To jest ciekawe, bo w sumie niby cały czas to robię, ale to jest taki wyjątkowy moment, bo to jest taki moment, w którym możesz zostawić ludzi z jakąś myślą, możesz
wstawić jakąś reklamę swoich usług, nie wiem, zareklamować swoją książkę, chociaż sam ten odcinek myślę, że jest dobrą rekomendacją. Co jest czas dla ciebie. Nie będę ci narzucał żadnych ram. Oddaję ci mikrofon. Chyba powiem o takich dwóch rzeczach. Jedna rzecz związana z naszą rozmową. Nie poddawajcie się. To jest taka droga, którą warto przejść, jeśli chodzi o samorozwój. Ja tego też doświadczyłem i mam nadzieję, że to, co dzisiaj opowiadałem, to też jest jakimś takim przykładem, jakimś takim świadectwem tego, że jest to droga, w którą warto uderzyć, w którą warto pójść, ale też obarczona jest to pewnym wysiłkiem. Ten wysiłek się wiąże z tym, że jest to ta trasa, która jest trasą mocno samotną, nie? Że nikt nas z tego nie wyręczy i jakby rozwój jest takim wysiłkiem bardzo indywidualnym. Nikt za nas jakby nie przejdzie tej drogi. Nie można tego przyspieszać, o tym mówiłem już a propos motyla. Trzeba ufać procesowi i nie mówiłem o jednej rzeczy, ale zadaję często swoim słuchaczom takie pytanie, jakbyś miał taki duży billboard na przykład w Warszawie, w centrum, co byś tam napisał, to ja bym napisał zdecydowanie, że dyscyplina. Dyscyplina jest bardzo potrzebna tutaj, może mało lubiana, no bo wymaga pewnej cierpliwości, o tym żeśmy dzisiaj dużo rozmawiali też, ale bez dyscypliny się nie da tego też osiągnąć. I druga rzecz, bez ludzi, którzy są na twojej drodze. To jest też pewien paradoks, że z jednej strony mówiłem o tym, że rozwój jest czymś indywidualnym i samotnym, ale z drugiej strony ludzie, których spotykamy, też nas wspierają w tej drodze, mimo że ona jest taka bardzo, bardzo nasza, bardzo, bardzo indywidualna. I tu jest ta część reklamowa, o której mówiłeś, żeby zahaczyć, bo jesteśmy w trakcie rekrutacji, nie wiem kiedy ten odcinek będzie, ale może jeszcze zdążymy, rekrutacji na studia na Agile Leadership na Uniwersytecie SWPS. To są studia podyplomowe roczne, na których pojawiają się bardzo fantastyczni liderzy, liderki, bardzo dojrzali. To jest też jakby dodatkowy wymiar pracy, nie tylko fajna kadra, bo jest ponad 22 osoby z różnych branż, z różnych światów. Bardzo pieczołowicie dobieram ekipę. Naprawdę zwariowani, szaleni ludzie się tam pojawiają, a z drugiej strony niesamowicie dużo się wszyscy uczymy od siebie. Networking, jak zawsze mówiłem, że networking jest jakby dodatkowym kierunkiem na tych studiach, to faktycznie tak jest, bo są to studia, które zmieniają życie na różnych poziomach. Dlatego bardzo, bardzo zachęcam. No i cóż, jeszcze druga reklama, gdzie też bardzo serdecznie zapraszam, to jest platforma online rozwojowa dla liderek i liderów Agile Leadership Tribe, altribe.pl. Będziemy też niebawem otwierali drzwi, bo robimy to 2 razy w roku, czasami 3. Super. Mariusz, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja jeszcze tylko chciałem zareklamować twój newsletter dla tych, którzy go nie znają, bo to jest jeden z takich newsletterów, który jak dostaję bardzo dużo maili, do których się zapisałem i jest ich więcej niż mam czasu, żeby przeczytać, to jak sobie tak zaznaczam niektóre do usunięcia, przepraszam, ale tak jest, to te Mariusza, nawet jak zaznaczę przez przypadek albo nie przypadek chcący, to później sobie myślę, kurczę, wchodzę tam, bo tam zawsze jest coś, na czym mogę się zaczepić i chciałem wam zacytować jeden taki newsletter, który uważam, że gdzieś się do mnie przykleił. I brzmi mniej więcej tak. Kiedy oglądam programy kulinarne, zawsze z zazdrością patrzę na kucharzy, którzy gotują na oko. Nie mają przepisu, z dokładną ilością składników. Wszystko robią z głowy, a może lepiej z serca. Ostatnio byliśmy na kolacji u znajomych, którzy świetnie gotują. Tym razem podali nam kiełbasę z grilla ze smażoną cebulą, ale ta cebula, Boże szumiący, jak ona smakowała. Marek przygotowywał ją kilka godzin. Jak prosiłem o przepis, powiedział, że go nie ma. Wszystko zależy od dnia, powietrza, temperatury, smaku. Dzięki podejściu Marka i wielu innych kucharzy gotowanie staje się możliwością dotknięcia czegoś głębszego. Sztuką uważności, życia chwilą obecną, dostrzeganiem świata, jego niuansów, barw i możliwości, które przed nami stoją. W przywództwie jest podobnie. Najważniejsze jest to, czego nie da się zmierzyć. Nie twierdzę, że metryki nie są ważne. W życiu i w pracy musimy mierzyć wiele rzeczy, inaczej się nie da. Jednak prawdziwym sprawdzianem dojrzałości liderskiej jest
promowanie tych doświadczeń, które nie są łatwo mierzalne. Zobacz, jaka powstaje energia, kiedy w swoim przywództwie koncentrujesz się na niewymiernych aspektach życia, miłości, radości, wdzięczności, marzeniach, ideałach. Pomyśl o tych wszystkich momentach w pracy, kiedy udało ci się tego doświadczyć, co wtedy czułeś, co czuli ludzie, z którymi pracowałeś, jak reagowali, co mówili, jak podchodzili do zmiany, jak wykonywali swoje zadania i obowiązki. Link do newslettera Mariusza i jego najnowszej książki w opisie odcinka. Jeśli jesteś menadżerem, właścicielem firmy, biznesu, bądź chciałbyś po prostu znaleźć dla siebie tę ludzką stronę biznesu, to uważam, że jest to świetne miejsce dla ciebie. Mariusz moim zdaniem jako jedyny potrafi połączyć twarde liczby, zarządzanie i myślenie strategicznie z psychologią, filozofią oraz pomaga znaleźć sens poza rachunkiem zysków i strat. To jest według mnie taki polski Simon Sinek, tylko że lepszy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Marka od Kiełbasy też. Pozdrowienia. Który dał inspirację do tego tekstu tam. Dzięki jeszcze raz, Mariusz, za twoją otwartość. To była niesamowita przyjemność. Dziękuję bardzo. Dzięki. Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym ci się odwdzięczyć. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści, te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego twojej uwagi, podzielę się tym z tobą. Jeśli nie, to nie pojawię się w twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od ciebie dostać. Jestem twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.